To mi pokazało, jaka jest ogromna chłonność teraz tych naszych umysłów, tych naszych serc, jaka jest wielka otwartość ludzi na biologię totalną, na wszelką wiedzę, która nam pokazuje, jak żyć w zgodzie z prawami natury, jak właśnie nie poddać się temu, co cywilizowane, choć oczywiście są dobrodziejstwa technologii i cywilizacji jak najbardziej. Też przysługujemy się tej cywilizacji do jej rozwoju, natomiast jest też i ta druga strona medalu, która czasem nas pokonuje. I tu właśnie chodziłoby o to, żebyśmy idąc w ten rozwój technologiczny, cywilizacyjny, mocno intelektualny, nie zapomnieli o tym, co tak naprawdę rządzi nami tutaj na Ziemi. Że wpisani jesteśmy w te prawa Matki Natury, w prawa biologii i czy je znamy, czy ich nie znamy, to one po prostu nami rządzą i decydują bardzo często o tym, co z nami się dzieje w naszym życiu osobistym, ale i w związkach, ale i właśnie w relacjach innych, gdzieś dalszych w naszym życiu. Halo, halo kochani, chyba jestem na wizji. Wydaje się, że temat jest dzisiaj naprawdę mocno interesujący. Dla mnie bardzo ciekawy. Znacie mnie już z tej strony, wiecie, że symbolika w ogóle, a zwłaszcza zwierząt, to moja pasja, taki mały konik, nomen omen. I bardzo chętnie dzisiaj odniosę się do tego jako ciąg dalszy takich rozważań, które rozpoczęliśmy na live'ie w zeszłym miesiącu. Jeszcze wtedy nie wiedziałam, że będzie druga część. To jest taki kolejny mój pomysł, kolejny spontaniczny. Zaraz jak się przekonacie, innowacyjny. Podejdziemy dzisiaj do tematu zupełnie inaczej niż poprzednio. I mam nadzieję, że Wam się spodoba, że Was to zachęci do słuchania, że Was to zachęci do tego, żeby eksplorować tą wiedzę, żeby ją pogłębiać, żeby jeszcze więcej zdobywać informacji, które mogą być pomocne w naszym uzdrawianiu. Wszystko to dla naszego zdrowia, wszystko to w połączeniu z naszym ciałem, ale oczywiście i z naszą duszą, bo jakże tutaj rozważać na temat pełnego zdrowia, jeżeli nasza dusza choruje, jeżeli nie ma kontaktu z ciałem, jeżeli jest gdzieś jakieś rozłączenie na różnych poziomach. Tu zawsze, kiedy idziemy w kierunku pełnego zdrowia, idziemy w kierunku integracji, idziemy w kierunku połączenia i wewnętrznej spójności. Nie było mnie tutaj przez jakiś czas. Niektórzy pisali do mnie, że tęsknią, niektórzy pisali, co się z Tobą dzieje, a więc może się też i martwili. A ja jeszcze raz powiem i będę to powtarzać, że najczęściej jest tak, że kiedy mnie nie ma w mediach, to znaczy, że właśnie pracuję nad jakąś nową koncepcją, nad jakimś nowym programem, że za chwilę po prostu Magda Wdowiak coś wymyśli i pokaże, co wymyśliła. I to jest właśnie taki czas w ciszy, taki, gdzie ja trochę chowam się w cieniu, trochę jestem sama ze sobą, trochę unikam spotkań, ludzi, tematów, jakiejś zewnętrznej ingerencji właśnie po to, żeby mogło wykluć się to, co ma się ujawnić tutaj dla świata. To mi pokazało, jaka jest ogromna chłonność teraz tych naszych umysłów, tych naszych serc, jaka jest wielka otwartość ludzi na biologię totalną, na wszelką wiedzę, która nam pokazuje, jak żyć w zgodzie z prawami natury, jak właśnie nie poddać się temu, co cywilizowane, choć oczywiście są dobrodziejstwa technologii i cywilizacji jak najbardziej. Też przysługujemy się tej cywilizacji do jej rozwoju, natomiast jest też i ta druga strona medalu, która czasem nas pokonuje. I tu właśnie chodziłoby o to, żebyśmy idąc w ten rozwój technologiczny, cywilizacyjny, mocno intelektualny, nie zapomnieli o tym, co tak naprawdę rządzi nami tutaj na Ziemi. Że wpisani jesteśmy w te prawa Matki Natury, w prawa biologii i czy je znamy, czy ich nie znamy, to one po prostu nami rządzą i decydują bardzo często o tym, co z nami się dzieje w naszym życiu osobistym, ale i w związkach, ale i właśnie w relacjach innych, gdzieś dalszych w naszym życiu. Tak, żebyśmy mogli być w pełnym zdrowiu, potrzebujemy zachować i dobre relacje z innymi, i dobrą relację ze sobą. Kiedy mówię z innymi, to mam na myśli nie tylko świat ludzi, ale też i świat zwierząt, a nawet chciałabym powiedzieć więcej, bo może i świat roślin, i wszelki świat, wszelką naturę, tą tak zwaną ożywioną czy nieożywioną. Bo gdyby chcieć pogadać ze skałami, z minerałami, z kamieniami, to okaże się, że one też mają nam bardzo dużo do powiedzenia. Gdyby chcieć rozmawiać z żywiołami, albo nawet nimi zarządzać, a wiemy, że to jest możliwe w naszej boskiej mocy, to one też mają nam dużo do powiedzenia
i też jesteśmy im podporządkowani i w zasadzie jak się nad tym zastanowić, to jest jasne, ale czy my się nad tym codziennie zastanawiamy? Czy dopiero jak ktoś ulegnie poparzeniu, czy dopiero gdzie ktoś się topił, czy dopiero kiedy nam zalało podłogę, dopiero wtedy właśnie idziemy po ten rozum do głowy, że aha, tak, żyjemy z tymi żywiołami na co dzień, tylko po prostu o tym nie myślimy. A tu ja dzisiaj chciałabym, żebyśmy na chwilę zwolnili. Chciałabym, żebyśmy zatrzymali się w takiej refleksji nad tym, co to znaczy żyć w zgodzie z naturą i co to znaczy sprawiać, aby ta ziemia była nam poddana, czyli abyśmy mogli wykorzystywać wszelkie możliwe zasoby tej planety na naszą korzyść, tak aby jej nie nadużywać, a jednocześnie czerpać wszelkie możliwe korzyści, które są nam dane, bo chciałoby się tutaj powtórzyć za Biblią: czyńcie sobie ziemię poddaną. Tak, to w procesie stworzenia tego świata my właśnie tutaj dostaliśmy ten przywilej, ale czy dobrze z niego korzystamy? Raz, że człowiek potrafi czasem to nadużyć i wydaje mu się, że skoro dostał władzę, bo ma bardziej rozwiniętą korę nową, większy intelekt, może nawet rozum, co po niektórzy, to że może właśnie rządzić tym światem, że może dominować, ale czy to na pewno jest zawsze dobry kierunek? To widzimy na załączonym obrazku, przyglądając się, jak wygląda w tej chwili nasza gleba, jak wyglądają nasze zasoby naturalne, a więc wiemy, że nie do końca i nie zawsze, ale też jest druga strona medalu, że w momencie, kiedy słyszymy czyńcie sobie ziemię poddaną, to należy też i spojrzeć na to, czy my naprawdę korzystamy z tego przywileju, aby wykorzystywać dla siebie wszystko to, co jest nam dane, i tego też nie robimy. A więc z jednej strony nadużywamy, a z drugiej strony tak jakbyśmy rezygnowali z tego, co możemy przyjąć. To tak naprawdę w takim szerokim spojrzeniu, w takim szerokim rozumieniu, i myślę, że tutaj bardzo piękna taka refleksja do rozwijania, aczkolwiek pewnie nie dziś, to jest właśnie o tym, że brakuje nam równowagi jeszcze tutaj. I to jest o tej równowadze dawania i brania, o tej równowadze w energii męskiej i żeńskiej, o tej równowadze, która powinna być w nas na co dzień, żebyśmy czuli, że jest to zdrowie w naszym ciele, w naszym polu umysłowym, mentalnym, ale i też, że w równowadze jest nasza dusza i czujemy samospełnienie i samorealizację. W tą stronę chcemy iść i dzisiaj, kiedy zaproponowałam ten temat, że porozważamy o symbolice zwierząt w świetle biologii totalnej, ale w kontekście połączenia tego z naszym ciałem, to pomyślałam, dlaczego właśnie my nie mielibyśmy używać w tym dobrym słowa znaczeniu, wykorzystywać dla nas moc zwierzęcych symboli, tak aby działała na naszą rzecz, aby działała na rzecz naszego uzdrowienia. Bo jak wiecie, to jest część druga tego live'a. Pierwsza ukazała się już jakiś czas temu i wtedy do tego tematu podeszłam z takiej strony, że kiedy przyjdzie do nas jakieś zwierzę, kiedy spotkamy się z nim czasem twarzą w twarz, oko w oko, bo gdzieś z lasu wyjdzie sarna i spojrzy nam w oczy, bo czasem potrafi nam zwierzę wskoczyć na maskę samochodu, już po prostu nie mamy wyboru, bo po prostu większego spotkania i zbliżenia nie będzie jak wtedy. Bo czasem włazi nam do domu, bo czasem nam przegryza kable w samochodzie, bo czasem i tak dalej, to że wtedy właśnie znając symbolikę takiego zwierzęcia, my możemy zrozumieć, co ono nam przynosi jako wiedzę, jaką informację w tej chwili ma dla nas, jaką wieść niesie, którą my mamy w sobie świadomie rozpoznać. Bo oczywiście możemy zrobić to zupełnie nieświadomie, że przegonimy myszy z domu, że wytrujemy mrówki, które nam wlazły do skrzynki na balkonie, że wymienimy kable w samochodzie, kiedy przegryzła je kuna, albo posprzątamy po zwierzętach, które nam nabrudziły gdzieś w naszym obejściu, w naszym domostwie, załatamy siatkę po dzikach, czy po jakichś innych zwierzętach i tak dalej. I jakby na tym skończy się tak zwany problem, tylko pytanie, czy rzeczywiście. Bo okazuje się, że jeśli nie skorzystamy świadomie z informacji, która do nas przyszła za pierwszym razem, a Wszechświat bardzo dobitnie będzie chciał nas o czymś poinformować, to podeśle nam tego samego posłańca po raz drugi, po raz trzeci i
Wczoraj rozmawiałam z moją bardzo bliską znajomą. Trzeci raz przegryzione kable w samochodzie, na parkingu, gdzie stoi dziesiątki samochodów, w bloku, gdzie mieszka 18 lat, na terenie bliskim działek, ogródków działkowych. Znacie takie ogródki pracownicze, na pewno wiecie, o czym mówię. I nagle po 18 latach mieszkania tam 3 razy pod rząd kuna przychodzi tylko i wyłącznie do jej samochodu przegryźć kable. Jaki jest rachunek prawdopodobieństwa, żeby coś takiego się działo? Dodatkowa historia jest taka, że kiedy wyjeżdża w góry na jakieś szkolenie, tam również kuna przegryza jej kable, również na parkingu, na którym stoi wiele samochodów i również jest to jedyny samochód, który tego doświadcza. A więc czy nie należy pójść po rozum do głowy, kiedy coś takiego się dzieje, kiedy kolejny raz ten sam ptak przelatuje nam drogę, albo właśnie kiedy kolejny raz musimy wypuścić pszczołę z okna, bo wiemy, że sama nie wyleci. I tak, wtedy w poprzednim live'ie pokazywałam, jak pracować z tymi symbolami zwierzęcymi, jak traktować takie zwierzęta, które do nas przychodzą, jak odróżniać, kiedy te wieści są dobre, kiedy nie zawsze. I kto jeszcze tego nie słuchał, to zachęcam bardzo serdecznie do tego poprzedniego odcinka. Ale dziś pomyślałam, że można przecież do tego tematu podejść z drugiej strony i to jest program dla bardziej zaawansowanych. To może się okazać trochę trudniejsze na początku, ale chcę bardzo gorąco zachęcić do tego, żeby spróbować, a mianowicie punktem wyjścia miałoby być nasze ciało, punktem wyjścia miałby być nasz konflikt, punktem wyjścia miałaby być nasza choroba czy problem, z którym sobie na dany moment nie radzimy, a zwierzę mocy miałoby być odpowiedzią na ten problem, odpowiedzią na ten konflikt. I pytanie wtedy by brzmiało, jak znaleźć odpowiednie zwierzę dla siebie, odpowiednie zwierzę, które mnie uzdrowi. Za chwilę chciałabym na wybranych przykładach pokazać Wam, że to jest możliwe do zrobienia i trochę to pokazać, trochę może nauczyć albo po prostu nauczać, a kto będzie chciał z tych nauk skorzystać, to się nauczy. Jak wiecie, nikogo nie można niczego nauczyć, można po prostu pokazywać drogę, a każdy z nas i tak uczy się sam. I mam nadzieję, że uda mi się to zaszczepić w Was jako pasję, jako co najmniej zainteresowanie, jako radość, jako właśnie coś, co jest możliwe, coś, co przynosi satysfakcję w momencie, w którym okaże się skuteczne. My lubimy być skuteczni, też lubimy zdrowieć. I teraz tylko tytułem takiego wstępu, właśnie taką małą gwiazdeczką bym chciała tutaj zaznaczyć, że oczywiście to nie do końca jest tak, że kiedy na przykład powiem, słuchajcie, w przypadku stwardnienia rozsianego dobrze jest postawić sobie zdjęcie pszczoły, bo jak wiemy, mielina, która ulega dysfunkcji w tej chorobie, ma bardzo podobną strukturę do miodu. Miód, który jest produkowany przez pszczoły. I jest dowiedzione i wiele osób już skorzystało z tej rady, że kiedy codziennie je łyżeczkę miodu, to wtedy zatrzymuje się postęp choroby. Że kiedy pracujemy z pszczołą jako zwierzęciem, z jej totemem, właśnie z tą mocą, którą dla nas niesie, z tą informacją, którą dla nas ma, to my możemy tą chorobę co najmniej spowolnić, jak nie w ogóle zatrzymać, a może i w przyszłości wycofać do końca. Tylko tą gwiazdkę zaznaczam tutaj dlatego, że ktoś postronny, kto słucha tutaj tych informacji, już wiem, że może się stuknąć w głowę i powiedzieć, no ona jest po prostu nienormalna, po prostu ześwirowała teraz całkiem, tak? Czyli właśnie choroba, której medycyna konwencjonalna nie potrafi wyleczyć do końca życia w zasadzie, którą potrafi zaleczać, którą potrafi jedynie utrzymywać w łagodzeniu objawów, skutków i ewentualnie wyhamowywać, a tutaj nagle przyszła Magda Wdowiak i mówi, tak, zjedz łyżeczkę miodu codziennie i masz w zasadzie sprawę z głowy, to w zasadzie żaden pszczelarz nigdy nie powinien chorować na SM. No to właśnie tak, chcę powiedzieć, że ta praca jest pracą duchową. Praca z totemem zwierzęcym to jest praca, która opiera się po części na wierze, ale po części na wiedzy. Umówmy się, słuchajcie, wiara kończy się tam, gdzie jest wiedza. W zasadzie tam, gdzie kończy się wiedza, dopiero zaczyna się wiara. Więc im więcej mamy wiedzy, tym mniej wiary potrzebujemy, tym bardziej jest to w nas i tym bardziej wydobywamy to ze środka, tym bardziej rezonuje to z czymś, co już jest gdzieś tam wcześniej tutaj włożone. I dlatego chcę powiedzieć,
to nie ma być tak, że praca z totemami zwierzęcymi zastępuje leczenie, zastępuje pracę świadomą nad rozwiązywaniem konfliktu czy dekodowaniem tej psychoemocjonalnej przyczynowości choroby, czego uczy biologia totalna, czy czego uczą też inne metody w naturoterapii. No tutaj medycyna konwencjonalna będzie miała inne podejście, bo będzie po prostu farmakologicznie najczęściej, czy proceduralnie po prostu traktować daną chorobę, więc tutaj o udziale świadomości raczej więcej nie powiemy, no ale tak czy inaczej, rzecz w tym, żeby zrozumieć, że praca z mocą zwierząt, czy z mocą roślin, albo kamieni, albo olejków eterycznych, albo innych informacji, to jest to samo, to jest cały czas praca z informacją, a więc podobna praca, jak ją obserwujemy w terapii kwiatowej doktora Bacha, tylko tam skupiamy się bardziej na informoterapii związanej z uwalnianiem emocji. Praca podobna jak homeopatia, tam już w ogóle 9000 leków informacyjnych, które możemy sobie podawać, zarówno roślinnych, jak i zwierzęcych, jak i właśnie mineralnych. Także bardzo duże źródło, duży zasób informacji i wiedzy dla nas, z którego możemy czerpać. O ile jeszcze homeopatia jest zaliczana do medycyny niekonwencjonalnej, o tyle w momencie, kiedy pracujemy z samą informacją, właśnie z informacją o mocy zwierząt, kamieni, roślin, to trudno to nazwać medycyną, to zostało w ogóle z tego pojęcia dawno temu wykluczone, ale jednak chcę powiedzieć, że może się bardzo ładnie dołożyć do naszej pracy mentalnej i do naszej pracy świadomościowej, czyli pracy duchowej. I dlatego bym tego nie ignorowała. Człowiek, który jest chory, a tym bardziej jeśli jest poważnie chory, to jest człowiek, który szuka tak zwanej ostatniej deski ratunku. To jest człowiek, który mówi się, że przysłowiowo, wiecie, zje wszystko, żeby sobie poradzić. To jest człowiek, który zrobi wszystko, żeby sobie pomóc. I teraz to, o czym ja dzisiaj będę opowiadać, to ma być po prostu kolejna cegiełka, którą można dołożyć właśnie do tego tak zwanego wszystkiego. Do tego wszystkiego, co robisz. Czy to będzie właśnie farmakologia, czy zdecydowałeś się na jakąś operację, bo może taka była aż konieczność, może i chemioterapia w ślad za tym, czy radioterapia, cokolwiek tutaj właśnie robisz w medycynie konwencjonalnej, bo tak właśnie decydujesz, że jest dla Ciebie na ten moment najlepiej. Cokolwiek robisz w naturoterapii, cokolwiek robisz dla siebie interwencyjnie, bo właśnie się coś zadziało, czy cokolwiek robisz dla siebie w sposób ciągły, po prostu jest to Twoją filozofią życiową i żyjesz zgodnie z taką filozofią, więc dlatego właśnie starasz sobie pomóc na co dzień. To jest to właśnie coś, do czego możesz dołożyć jeszcze świadomość pracy ze zwierzętami. I nie chodzi o to, że to jest praca z kartami, nie chodzi o to, że to jest praca ze zwierzęciem jako żywym stworzeniem, bo tutaj to będzie dzisiaj dla nas bez większego znaczenia, bo możemy przejść przez tą pracę ze zwierzętami mocy właśnie od takiego pełnego fizycznego kontaktu ze zwierzęciem, które ma nam pomóc, które ma nas zasilić, ale umówmy się, są takie zwierzęta, do których dostęp będziemy mieli naprawdę bardzo ograniczony, no bo spróbuj pogadać z orłem twarzą w twarz albo spróbuj dotknąć wieloryba. To się może za bardzo nie udać, ale zobacz, informacja to informacja, ona jest w polu i nawet kiedy ja dzisiaj mówię wieloryb, to Ty wiesz, jak on wygląda i czujesz jego energię. Kiedy mówię orzeł, też wiesz, że lata i czujesz, jest królem niebios i czujesz jego energię, czujesz tą informację, którą przynosi. A więc tak, my właśnie z informacji korzystamy, kiedy uzdrawiamy się z mocą tych totemów. I dlatego właśnie nie do końca o sposób będzie chodziło, choć oczywiście, tak jak mówię, najprostszy to jest po prostu praca ze zdjęciem zwierzęcia i praca z jakimś obrazem, który do nas przemawia, bądź może z dźwiękiem, który będzie temu towarzyszył. Też mamy różne kanały, którymi przyjmujemy informacje lepiej albo gorzej. Każdy z nas wyróżnia te, które są dla niego lepsze i te, które są słabsze, więc być może ktoś bardziej potrzebuje przez wzrok, wtedy ten obraz jest dla niego ważny, ale może ktoś właśnie bardziej potrzebuje przez dźwięk, bądź na przykład jest niewidomy i nie może skorzystać ze wzroku i wtedy to nie znaczy, że jest ograniczony do pracy z danym totemem, tylko dlatego, że tego nie widzi. Może poczuć zapach, ale też może słyszeć te odgłosy i generalnie poczuć sercem, bo ta informacja, która dla nas jest dostępna, ona jest do odbioru wszystkimi zmysłami i tak zwanym pozazmysłowym sposobem, pozazmysłowo również. Więc
To, co chcę dzisiaj powiedzieć, to, że w momencie, w którym odkrywasz jakąś swoją chorobę, w momencie, w którym czujesz jakieś niedomaganie, to mając w świadomości, że jest to nieprzypadkowe, pracując zgodnie z nurtem biologii totalnej i w tej filozofii, a więc starając się odkryć, czy jest to faza naprawcza choroby, czy dopiero faza aktywna, starając się zrozumieć, jakie było źródło, czyli ten konflikt wywołujący chorobę, ale też i może jaki był pierwotny konflikt programujący chorobę, bo może było tych konfliktów więcej, które się nałożyły tutaj ze sobą na osi czasu, na osi czasu Twojego życia, ale może też w okresie Twojego planu cel, w tych początkach Twojego istnienia tutaj na tej planecie, w tej rodzinie. Bądź może się okazać, że źródło tej choroby, tego problemu, z którym sobie dzisiaj jeszcze nie możesz poradzić na ten moment, leży w genealogii, leży gdzieś w rodzinie, w kolejnych pokoleniach wstecz i to właśnie tam należy sięgnąć. I zanim uda Ci się do tego dokopać, zanim uda Ci się osiągnąć ten wymarzony efekt, aha, to o to chodziło, to było to powiązanie, czyli zanim nastąpi ten przeskok kwantowy, który sprawia zmianę, ten właśnie, który pomaga uzdrawiać, który sprawia, że w organizmie może zajść regeneracja, bo oto właśnie z fazy aktywnej wchodzimy w naprawczą, z fazy naprawczej przechodzimy do pełnego uzdrowienia i wracamy do swojej codziennej normotonii, czyli tej równowagi wymarzonej, upragnionej, o której mówiłam tutaj na początku. To właśnie czasem jest tak, że zanim do tego się dokopiemy i dojdziemy do tego momentu, możemy się wspierać wszelkimi możliwymi sposobami i patrzeć, jaka istota tu na Ziemi narodziła się właśnie po to, żebyśmy my mogli ją wykorzystać. Robimy to z pokorą, robimy to bez takiego działania z poziomu ego. Chciałabym bardzo zaapelować, aby właśnie tak to było, bo to nie jest tak, że nam się to należy, to jest tak, że my mamy przywilej, właśnie poprzez naszą wyższą świadomość, poprzez ten intelekt, my mamy możliwość, żeby zrozumieć pewne rzeczy, pewne procesy i pewne zależności, żeby tą wiedzę przekuć w mądrość i żeby w momencie, kiedy widzimy jakieś zwierzę, słyszymy jakieś zwierzę, stawiamy jego obraz i prosimy je o wsparcie, o prowadzenie, o skorzystanie z każdej informacji, jaką dla nas niesie, to właśnie wtedy my dostajemy prawo do tego, żeby z tego korzystać, dlatego że niczego nie nadużywamy nikomu innemu poza nami. Następuje wymiana. Oczywiście, jeżeli możesz też zrobić coś dla świata zwierząt, jeżeli możesz też, wiecie, że w niektórych tradycjach mówi się nakarmić duchy tych zwierząt. Może wierzysz w to, że właśnie tak jest. W tradycji słowiańskiej karmiono duchy zwierząt. Tradycja dziadów nakazywała karmienie duchów. W różnych tradycjach szamańskich się to odbywa i przecież wiecie, że te tradycje istnieją na całym świecie po dziś dzień. Jest ich bardzo wiele i niezależnie od kontynentu spotkamy takie zwyczaje, takie chciałabym powiedzieć nawet religie, które się na tym opierają, bo dlaczego nie? I w momencie, kiedy czujesz, że tak, następuje wymiana, bo Ty właśnie robisz jakiś ukłon w stronę zwierzęcia, to tak, masz prawo też właśnie dostać coś od niego. Masz prawo poprosić o to, żeby ta pomoc do Ciebie przyszła w chwili, kiedy tego bardzo potrzebujesz, a zrekompensować to, wynagrodzić to w innej chwili, byleby o tym pamiętać. I jeżeli mamy taką filozofię, to wtedy to naprawdę działa. I ja dzisiaj mówię z poziomu osoby, która, wiecie, ma swoje akademickie wykształcenie. Ja jestem przytomną na umyśle osobą i to nie wpływa w ogóle na to, aby właśnie móc wejść w ten świat duchowy i łączyć po prostu te światy naukowe ze światami duchowymi w sobie. Zachęcam bardzo mocno do tego, żeby to eksplorować, żeby to próbować zrobić i chciałabym dzisiaj zacytować taki fragment, który jest z książki Moc zwierząt. Opowiadałam Wam o tej książce Teda Andrewsa na poprzednim live'ie. Zachęcam bardzo serdecznie do tego, żeby sobie tą książkę nabyć, żeby może pożyczyć, żeby ją przeczytać, żeby do niej zajrzeć chociaż. I tam jest taki cytat w tej książce przytoczony. To jest cytat, który został wypowiedziany przez wodza plemienia Paunisów.
On to powiedział do Natalii Curtis w 1904 roku, czyli słuchajcie, ile? 120 lat temu. Powiedział tak: na początku wszechrzeczy mądrość i wiedza należały do zwierząt, ponieważ Tuawa, najwyższy duch, nie przemawiał bezpośrednio do ludzi. Wysyłał zwierzęta, aby przekazywały człowiekowi, że to w ich postaci mu się objawia i że od nich i z gwiazd, słońca i księżyca powinien się uczyć. Bo wszystko, co istnieje, jest przejawem Tuawy. I my możemy to przełożyć na nasz język, bo myślę, że to nie chodzi o to, żebyśmy my wierzyli w duchy czy w najwyższego ducha plemienia Paunisów. My możemy zrozumieć, że ten najwyższy duch, jakiego my czujemy w sobie, jego energię, jego światło, jego wibracje, jest jeden, tak myślę. Różne religie i cały ekumenizm też zaczynają się z tym zgadzać, więc myślę, że tutaj to jest bezsprzeczne. I też nie będzie to dzisiaj naszym tematem rozważań, natomiast tak, zachęcam właśnie do tego, żeby te słowa sobie gdzieś może zapisać, czy po prostu sobie nad nimi chwilę porozważać. Bo prawda jest taka, że jak uczy Biblia, Bóg stworzył zwierzęta przed ludźmi. My jesteśmy, słuchajcie, stworzeni ostatniego dnia, wtedy, kiedy najpierw został stworzony dla nas świat, czyli dostaliśmy to terytorium, co w biologii wiemy, że jest bardzo ważne. Jeśli nie masz wyznaczonych granic terytorialnych, to zawsze będą konflikty rewirowe, a wiemy, że bardzo duża część, 90% naszych konfliktów, w jakich uczestniczymy i które nas właśnie wewnętrznie konfliktują, to są konflikty terytorialne, a więc tak, rozwiązanie konfliktów terytorialnych to jest właśnie to, co też sprawia, że my możemy w ogóle uzdrowić siebie i swoje ciało. I dlatego to jest bardzo istotne, żeby też rozumieć, że to jest taka filozofia, w której jeżeli kopiujemy, to wiecie, że wszechświat jest oparty o działanie hologramowe, tego uczą fizycy kwantowi. I tutaj też mamy właśnie to odzwierciedlenie. Tak, był najpierw tworzony świat ze światła, a potem na końcu człowiek, ale wcześniej były zwierzęta, czyli zobaczcie, dane nam były właśnie po to, żebyśmy my mogli z nich korzystać, kiedy już tutaj się narodzimy, kiedy już tu przyjdziemy na świat. I tą myślą na razie tyle bym chciała tutaj się zatrzymać. Mam jeszcze tutaj jedną notatkę, którą bym chciała pokazać, ale myślę, że fajnie byłoby właśnie przejść tutaj teraz do tego pomysłu, który nadałam dzisiaj na naszego live'a. Wy tutaj cały czas piszecie komentarze. Witajcie się, to się bardzo cieszę. Poznaję Wasze niektóre nazwiska. Bardzo Wam zawsze dziękuję za lajki, bardzo dziękuję za aktywność, za komentarze wszystkie tym bardziej, bo dużo z nich korzystam, czerpię inspirację. Też czasem jak mogę, to pomogę. I teraz w momencie, kiedy widzę powtarzające się komentarze od tej samej osoby, to ja po prostu uczę się, że to jest swój człowiek, że ja już wiem, kto to jest. Znam jakąś jego historię, kiedy idzie tutaj ze mną, choćby przez te social media, bo na razie tylko takie mamy możliwości kontaktu w tłumie. Może kiedyś telepatycznie będziemy mogli się kontaktować bardziej, ale na razie właśnie to wygląda tak. I kiedy widzę później na live takie nazwisko, które mi mignie, jedno czy drugie, to zawsze się uśmiechnę, bo tak, wiem, że tu nasi tu są. To mnie bardzo cieszy, choć oczywiście też bardzo cieszą mnie nowe osoby i tych nowych też się uczę. W międzyczasie przybyło kolejnych 300 osób, jest nas ponad 500. Tym bardziej mnie to zachęca do tego, żebyśmy szli dalej. Więc teraz słuchajcie, autorski mój pomysł na to, jak podejść do symboliki zwierząt jest właśnie taki, że w momencie, w którym masz problem, czujesz, że to jeszcze dla Ciebie duże wyzwanie, działasz, no ale nie pomogło, to chcąc skorzystać z totemów zwierzęcych, proszę Cię, usiądź sobie w chwili spokoju. Możesz zamknąć oczy, możesz rozluźnić ciało, wsłuchać się w swoje serce, wejść w koherencję serca, tak żeby wszystko to, co do Ciebie płynie, szło bardziej z intuicji i bardziej z pola serca niż z pola umysłu, który wiecie, że potrafi czasem zagadać. I zadać sobie pytanie, jakie zwierzę obrazuje ten mój konflikt? W jakim zwierzęciu słabość, którą wykazuje moje ciało, ja mogę zobaczyć, i teraz uwaga, na dwa sposoby. Albo jako i jego słabość,
Czyli no, nie tylko ja tak mam, ale inne zwierzęta też się z czymś borykają w przyrodzie z racji swojego środowiska życia, z racji tego, gdzie stoją w łańcuchu ekologicznym, czyli może właśnie muszą użerać się z drapieżnikami, chronić się tutaj, oszukiwać przyrodę, strategia trupa albo ucieczki lub walki itd., itd. A więc tak, ja właśnie mogę tutaj wejść w tą medytację i zobaczyć właśnie, gdzie, jakie zwierzę będzie pokazywać tą słabość, ale ono sobie z nią radzi, a więc może stać się moim zwierzęciem mocy w tym momencie na daną chwilę, ale oczywiście możemy też spojrzeć na to, które zwierzę nigdy nie ma z tym problemu, przynajmniej dopóki nie jest chore, ale z założenia, z poziomu informacyjnego. I ja właśnie teraz stawiam sobie to zwierzę jako totem. Ja właśnie to zwierzę teraz wybieram do tego, żeby ono mi przyświecało, czyli ja pójdę do przodu, dlatego że ja właśnie teraz będę mieć mocne nogi, na przykład jak koń, albo giętkie ruchy, jak kotowate. Ja właśnie teraz wybieram, tylko że oczywiście no tutaj też jest pewna pułapka i bądźmy szczerzy, że czasem nasze myślenie życzeniowe potrafi nas oszukać. Czasem jest tak, że brak wiedzy potrafi po prostu zaprowadzić nas w ślepą uliczkę i co z tego, że ja sobie tutaj postawię jakieś zwierzę, jeśli ono rzeczywiście nie będzie miało żadnego związku z tym, o czym pomyślę. Ale chcę Wam powiedzieć na pocieszenie, ale też to jest bardzo ważna informacja, zwłaszcza jeszcze w nawiązaniu do tego posta, którego napisałam wczoraj, który cieszył się dużym powodzeniem i też ponad 500 lajków, a więc dziękuję. Bardzo cieszę się, bo potwierdzacie, że był potrzebny, że my mamy wszystko w sobie, że wszelka informacja jest w nas i nie mamy już dłużej czcić bożków, bałwochwalczo oddawać czci i uznania dla innych, a zobaczyć i namierzyć w sobie, że jeśli do nas coś przychodzi, to znaczy, że było w nas i nie jest to przypadek. Uznać też swoją własną moc, stanąć w tej swojej własnej mocy, to podnosi nasze wibracje. I nawet gdyby tak było, że powiedzmy źle trafisz względem jakiejś książkowej wiedzy, powiedzmy jest 20 książek na temat symboliki zwierząt, no i w żadnej akurat nie byłoby opisane, że Twój problem ze stawami to będzie problem rysia, bo wszędzie będzie napisane, że to będzie gepard albo leopard, puma, może tygrys, właśnie one tutaj są takimi przedstawicielami tego ruchu, tej giętkości. Jeśli jest problem ze stawami, to tak, właśnie tam należy się przyjrzeć. A Ty akurat pomyślałeś o rysiu, ale jeśli czujesz, że tak, właśnie z jakiegoś powodu przychodzi do Ciebie ryś, to też nadaj temu to znaczenie, że to jest po pierwsze nieprzypadkowe, po drugie Twoje i nawet jeśli w żadnej książce do tej pory nikt tego nie napisał, to skąd wiesz, czy to nie jest tak, że tu właśnie na tej planecie ta zmiana, jaka następuje, sprawia, że właśnie ta informacja może przyjść do Ciebie też i z innej strony niż z tej, z której przychodziła dotychczas. Tak, może właśnie ryś. Czemu nie? I jeśli naprawdę to mocno czujesz, to nie daj się zwieść nikomu z zewnątrz, kto Ci powie chyba zidiociałeś, przecież to powinna stać puma albo tygrys. Tylko powiedz sobie, ok, może za jakiś czas postawię pumę albo tygrysa, a dziś po prostu będzie stał ryś i koniec, bo ja tak poczułam, bo ja właśnie w tym widzę to uzdrowienie dla siebie. To jest to, co mnie teraz karmi, to, co mnie zasila, to jest to, z czego ja teraz czerpię i z jakiegoś powodu ja cały czas czuję, że to jest po prostu dla mnie bardzo, bardzo ważne i to może trwać dzień albo dwa, albo godzinę, ale jeżeli nie dasz sobie tego, co właśnie do Ciebie przychodzi, to może się okazać, że właśnie pomijasz jakąś informację, która jest w tym rysiu dla Ciebie, choćby jeszcze dodatkowo dołączona podprogowo, poza Twoją świadomością, poza intelektem. Może oprócz giętkości stawów ten ryś przynosi Ci doskonały wzrok, bo tak właśnie rysie mają, bo może właśnie ten ryś przynosi Ci zdolność kamuflażu i podobno z wszystkich zwierząt leśnych, ssaków i zwierząt kotowatych, rysie są właśnie tymi, które potrafią się ukryć najlepiej i obserwować z daleka w sposób taki, że nie będą nigdy zauważone. I to bardzo ciekawe, bardzo cenna informacja, którą możemy wykorzystać w momencie, w którym nie chcemy być widoczni, na przykład w tłumie, chcemy się schować, na przykład, no to stare dzieje też, ale często opisywane gdzieś kiedyś w czasie wojny ludzie jeździli pociągiem i musieli się przemieścić z miejsca na miejsce, ale nie zawsze można było, nie zawsze był bilet, nie zawsze było pozwolenie na taką przejażdżkę, trzeba było się ukrywać. Kto miał tą zdolność kamuflażu,
kto miał tą zdolność, żeby właśnie skorzystać z mocy zwierzęcia, bardzo często przemykał się w sposób niezauważony i nie wiadomo, jak to się działo, ale są opisy w książkach, znam takie, znam kobietę, która, nie pamiętam teraz nazwiska, przepraszam, ale może ktoś z Was czytał tą książkę, była hipnotyzerką i ona właśnie zauważyła tą zdolność w momencie, w którym po prostu sama nadała to znaczenie swojej niewidzialności i po prostu Niemcy, którzy sprawdzali bilety kontrolne, pominęli ją, mimo że siedziała na swoim siedzeniu. A więc tak, można to zrobić. Możesz stać się lisem, jeśli chcesz się czuć taki ukryty, właśnie zakamuflowany. Możesz stać się kameleonem albo modliszką, bo oto są zwierzęta, które również potrafią zastygnąć w ruchu. Modliszka dopasuje się do swojego środowiska ciałem, będzie udawać patyk jak patyczaki i możesz jej nie zauważyć, co oczywiście jej służy i jest to strategią wykorzystywaną przez nią dla przeżycia i dla zachowania gatunku. A kameleon będzie zmieniał kolor skóry, będzie się dostosowywał do podłoża, będzie się przeobrażał. Ta jego zdolność do adaptacji jest jedną z najwyższych zdolności adaptacyjnych w przyrodzie, jaką w ogóle można tutaj osiągnąć, więc czemu nie skorzystać właśnie z tego? A więc zależy, na czym Ci zależy. Zależy, z czym masz problem i do czego pójdziesz. Wypisałam tutaj sporo. Kto ma dzisiaj zeszyt na Magdę Wdowiak? Wiem, że takie macie. Kto ma dzisiaj coś do pisania? Polecam, jak zawsze na moich live'ach, to myślę, że to będzie taki moment, gdzie teraz, słuchajcie, będziemy już dużo pisać, to już się będzie teraz dużo działo. Jak ja już zaczynam zakładać włosy za ucho, to znaczy, że już tu się bierze robota. Jeszcze czasem potrafię zakasać rękawy, ale to dzisiaj nie ten moment, bo akurat nie mam takiej potrzeby. W każdym razie, słuchajcie, jedziemy. Trochę zaczęłam od tego szkieletu i może to będzie właśnie coś takiego, co już pociągniemy dalej, bo właśnie może to dotyczy każdego. Każdy z nas ma szkielet wewnętrzny. My jako ludzie mamy ten szkielet zinternalizowany, a więc włączony już tutaj, winkorporowany w nasze ciało do środka, w przeciwieństwie do bezkręgowców, które najczęściej mają pancerzyki albo jakieś szkielety zewnętrzne typu skorupki i jakieś skrzydła, które je chronią i tak dalej, i tak dalej. My mamy ten szkielet w środku i z tym szkieletem, z naszymi kośćmi, z naszym kręgosłupem potrafimy mieć sporo problemów. Zobaczcie, w zależności od tego też, jaki to jest problem, inne zwierzę może nam przyjść z pomocą. Nie ułożyłam tego w jakiejś kolejności, bo trudno mi jest w ogóle nadać temu kolejność. Dlaczego właśnie taka, a nie inna? Więc to trochę jest taka rozstrzelanka, trochę lista, trochę wyliczanka, ale łapcie się i głęboko wierzę, że tu ja mówię do ludzi inteligentnych i na pewno sobie z tym poradzicie. Więc tak, akurat właśnie w takiej kolejności. Gdyby na przykład problemy ze szkieletem u kogoś były w połączeniu z problemami z tarczycą bądź z przytarczycami, bo wiecie, że bardzo często stan naszych kości i ich kondycja zależy od gospodarki hormonalnej. Ma to bardzo duży związek z hormonami tarczycy, a w zasadzie też przy tarczycy też związek z obecnością witaminy D3 i tak dalej, więc kalcytonina. Nie chcę wchodzić w więcej szczegółów, ale znacie to na pewno i kto ma problem, no to pewnie już to mocno zanalizował. W każdym razie, jeżeli obserwujemy poprzez ten problem zmniejszenie gęstości kości, czyli na przykład osteoporozę albo jakąś osteomalację, może to będą jakieś nowotwory kości nawet, które z tego wynikają, to warto sobie przywołać geparda. Gepard, zwierzę, które najszybciej spośród wszystkich ssaków porusza się w przyrodzie. Nie pamiętam, tam powiedzmy ponad 100 km na godzinę, 110 chyba nawet w porywach. Rzadko które zwierzę jest w stanie go dogonić, ale żeby ono mogło tak pomykać, to musi być leciutkie. To będzie zmniejszać gęstość kości, bo każdy gram, który waży, będzie opóźniał go w ruchu. A więc tak, muszę być lżejszy, żeby przyspieszyć. Jeżeli Twoje kości właśnie stają się zrzeszotowiałe, jeżeli właśnie osteoporoza, łamliwość kości w związku z tym, to zastanów się, gdzie musisz być lżejszy, gdzie chcesz przyspieszyć, zwłaszcza jeżeli do tego dołącza się problem z tarczycą, zwłaszcza jeśli tutaj zaczyna się jakaś nierównowaga hormonalna i z początku nadczynność tarczycy, ale jak wiadomo, może się ona później przerodzić w niedoczynność tarczycy, bądź nawet załapać dodatkowo jeszcze ten tak zwany syndrom Hashimoto,
i zmienność nadczynności z niedoczynnością. Czemu nie? Czemu nie spojrzeć sobie właśnie teraz na geparda? Przy czym ja nie mówię, że gepard będzie odpowiedzią na problemy z tarczycą i wyłącznie. Nie, on jest odpowiedzią na kości. On jest właśnie odpowiedzią na to, że te nasze kości rzeszotowieją, ale przy okazji, i dajmy taką intencję, będzie pomagał też w tej regulacji hormonalnej, która zarządza naszymi kośćmi. Lew ma kość gnykową, która warunkuje ten tak zwany ryk lwa. To jest nasze odniesienie do choroby, jaka też czasem nas, tutaj ludzi na ziemi spotyka, tak zwany kostniakomięsak. Kostniakomięsak to inaczej osteosarkoma. Też może spotkaliście się z takim typem nowotworu. Nie chce się podporządkowywać rozkazom przełożonego. To hasło nie chce się podporządkowywać rozkazom przełożonego można znaleźć też i w innych chorobach, bo jak wiecie, wszelkie zaburzenia rytmu serca również będą miały to hasło jakie nadrzędne. Chorób związanych z zaburzeniem rytmu serca jest co najmniej kilka, jak niewiele, bo czy tachykardia, czy bradykardia, czy migotanie, czy trzepotanie przedsionków, ale i komór i tak dalej, i tak dalej. No w każdym razie wszędzie tam, gdzie to serce nie może bić równo, patrzymy sobie na ten konflikt. Nie mogę się podporządkować rozkazom. Kto jest Twoim przełożonym? Czy to jest jakiś szef w pracy, ale to może się okazać partner bądź partnerka życiowa w Twoim domu. Kto wykazuje takie silne cechy męskie, cechy dominujące i rozkazuje, albo po prostu nie znosi sprzeciwu. Wtedy lew będzie właśnie tym, który jako zwierzę mocy pomoże Ci odbudować swoją pozycję. Lew, król dżungli, lew z tą lwią grzywą, ten, który reprezentuje moc, ten, który króluje, rządzi, nie pozwala się zdominować. A więc rozumiemy, ta pomoc, która płynie tutaj w tym przypadku tego konfliktu z poziomu lwa, jest jakby uzupełnieniem niedoborów tej informacji, która była w nas do tej pory, a więc tutaj ktoś się podporządkowywał. Lew uzupełnia tą energię, tak aby właśnie mieć siłę, odzyskać siłę, przestać się komuś podporządkowywać. Oczywiście to nie znaczy wejść w walkę, ale to znaczy nie pozwolić komuś przekraczać swoich granic. To jest to, o czym mówiłam wcześniej, że większość naszych konfliktów to problemy z granicami. Uczę tego na webinarze Zdrowe granice, zdrowa komunikacja. Kto jeszcze nie zna, to polecam bardzo serdecznie, bardzo gorąco. To jest w ogóle pierwszy mój webinar, jaki popełniłam online. Cały czas jest w wersji zarchiwizowanej na mojej stronie, tutaj do nabycia, dostępny do odsłuchania. Też możecie tutaj z uśmiechem spojrzeć, jak wyglądało moje studio 2,5 roku temu, skąd nadawałam swoje pierwsze webinary. Ja z rozrzewnieniem to wspominam i czasem uśmiechnę się, jak patrzę właśnie na jakość tych wszystkich nagrań, ale wiedza jest bezcenna, trzeba to powiedzieć i może kiedyś ten webinar powtórzę, natomiast na razie póki co idziemy z nowymi tematami, a tam to czeka na wysłuchanie. W takiej wersji, w jakiej jest całkiem ok. A więc tak, idziemy dalej. Może ktoś ma problemy z kręgami szyjnymi. Jakie zwierzę? Jak czujesz? Już teraz ze mną pracuj, już właśnie tutaj. Intuicja wzmożona. Kto może pomóc nam na problemy z szyją? Oczywiście ten, kto będzie miał wielki kark, który ochroni te kręgi szyjne, a więc byk, a więc krowa. No już słuchajcie, większego karczycha to my po prostu w przyrodzie nie znajdziemy, zresztą ludzie to wykorzystują, no i karkóweczka z grilla, nie? To lubimy powszechnie, zwłaszcza tutaj w majóweczkę. Sezon grillowy już pewnie został rozpoczęty, tam napiszcie jak było, jesteśmy właśnie po weekendzie majowym. Ale też zobaczcie, mówi się o łabędziej szyi, czy zwierzę, które ma bardzo długą szyję. I tu z kolei tak jakby właśnie odwrotnie, bo giętka ta szyja, delikatna ta szyja, która no, w każdej chwili może być skręcona, złamana. Też obserwujemy to w przyrodzie, zdarzają się takie wypadki ptakom o długich szyjach i te kręgi szyjne, które są narażone, a więc właśnie łabędziu, czy mi pomożesz?
kiedy ktoś czuje, że ma problem z kręgosłupem szyjnym. Oczywiście zachęcam bardzo gorąco do tego, żeby poszedł po mądrość, po wiedzę książkową na temat tego, co oznaczają te kręgi szyjne. Każdy z nich, jest ich 7. Niezależnie od tego, jak długą szyję zwierzęta ssaki w przyrodzie mają, to zawsze będzie 7 kręgów szyjnych. To jest bardzo ciekawe, bardzo też symboliczne. O liczbach też sobie kiedyś porozmawiamy na innym live'ie. I nawet żyrafa też ma tylko 7 kręgów szyjnych, choć na to nie wygląda. A więc znowu, żyrafa też może być dla nas tym symbolem, który przywołamy w momencie, w którym czujemy, że jakiś problem jest. Tak jak mówię, łączmy tą wiedzę. Tak, są konkretne konflikty związane z ogólnie kręgosłupem szyjnym, ale oczywiście i też z każdym kręgiem osobno. Tak, można to porozważać, natomiast czemu nie w międzyczasie, albo właśnie dodatkowo, albo nawet zamiast, jeśli nie masz dzisiaj książki, jeśli nie masz Atlasu Organów, Recall Healing, czy jakiejś innej Biblii biologii totalnej pod ręką, zanim Ci ktoś jeszcze podpowie, co oznacza który krąg, albo zanim dostaniesz diagnozę, to właśnie możesz sobie postawić zdjęcie łabędzia albo byka. Wybierz, co Ci właśnie teraz pomoże. Chroń swoją szyję, wzmacniaj ją, właśnie zrób dla siebie informacyjnie, czyli totalnie zaocznie. Naprawdę, nawet poza Twoim takim świadomym udziałem, a jedynie z pomocą wolnej woli, którą tu wkładasz i swojej decyzji świadomej, że tak oto wybierasz teraz z tym pracować, po prostu postaw sobie takie zdjęcie. Wiecie co? Kiedyś, jeszcze w czasach, kiedy prowadziłam konsultacje indywidualne, a więc nie wiem, 3, 4, może 5 lat temu, od 2,5 roku już nie prowadzę konsultacji. Łączyłam metody, wiecie, że jestem ogromną zwolenniczką łączenia metod i do biologii totalnej dołączałam też metodę Hidden Mind, którą uwielbiam, którą bardzo polecam, którą czasem praktykuję sobie tutaj na domowy użytek i może kiedyś jeszcze do tego bardziej wrócę. I słuchajcie, z pomocą właśnie Hidden Mind kiedyś jednej klientce pomogłam odczytać jej konflikt, który był z partnerem. No ona coś tam o tym konflikcie wiedziała, więc to, co wiedziała, to mi powiedziała i to, co było w uświadomieniu, oczywiście mogłyśmy uwalniać, natomiast jak rozumiemy, najczęściej ciało nam pokazuje to, co jest nieuświadomione, w związku z tym ona nie zdawała sobie sprawy jeszcze bardziej, co tam się między nimi dzieje, a więc my tutaj właśnie z pomocą Hidden Mind odczytywałyśmy te różne traumy, szok, to, co się tam gdzieś zgromadziło u niej w ciele, jako dysfunkcje meridianowe i pamięć komórkowa i tak dalej, i tak dalej. Tam jest bardzo szczegółowa specyfikacja tych konfliktów i od ogółu do szczegółu brniemy coraz głębiej właśnie po to, żeby już naprawdę namierzyć to konkretne źródło przyczyny tej choroby. I w którymś momencie jako remedium, jako rozwiązanie wychodzi mi, ku mojemu ogromnemu zdziwieniu, że ona ma, uwaga, wejść w kontakt z kozą. I ja mam takie, co? I po prostu mówię, ja nie wiem, jak ja jej to powiem, przecież ja się nie przyznam, w ogóle mówię, co mi tu wychodzi. Ale no, albo pracujesz, Magda, z polem, albo pracujesz z intuicją, albo po prostu nie rób tego, albo w ogóle zostaw tą metodę. I ja do niej mówię szczerze, wie Pani co, jest jakaś możliwość, żebyście z partnerem, czy może Pani woli jednak sama pojechali do kóz, albo co najmniej jakiejś jednej kozy, pobyć z nią po prostu, pogłaskać, powąchać ją, poczuć dotyk jej sierści. A ona mówi tak, no tak, my mamy to zaplanowane na weekend. My jedziemy w góry, a tam gospodarze mają kozy, jest ich po prostu setki. I ja mam takie, o wow, to naprawdę niesamowite. I co się okazało, że jak te kozice, wiecie, potrafią się zewrzeć i trykać się i tymi różkami właśnie tutaj cały czas, ona odkryła właśnie w tych kozach, że ta potrzeba walki, tej rywalizacji, tej dominacji i takiego głupiego uporu po prostu jest między nimi naprawdę dosyć duża. To jest właśnie to, co pomogło jej zrozumieć, że to jest właśnie konflikt, który jest do uwolnienia. A więc zobaczmy właśnie, czasem jest tak, że nie zdajemy sobie sprawy z tego, co dane zwierzę może nam przynieść, ale jak pracujemy z nim, bo przyszło do nas, bo nam się pojawia, po prostu z jakiegoś powodu intuicja podpowiada nam, że to ma być właśnie to na pewno za chwilę zrozumiemy, dlaczego właśnie to do nas przyszło, a nie co innego. Idziemy dalej, słuchajcie.
gruźlica kości, a jednocześnie tu też może się pojawić problem nadwagi. To są te konflikty, które oczywiście mogą być osobno, ale jeśli by się pojawiły razem, to może być wspomnienie przygniecionego dziecka przez matkę, zwłaszcza jeśli mówimy o nadwadze, ale uwaga, to będzie informacja, którą niesie dla nas lew morski. Lwy morskie, takie ssaki wodne. Wiecie, że są bardzo zwaliste, są bardzo ciężkie, mają ogromne pokłady tkanki tłuszczowej, która służy temu, żeby uchronić narządy wewnętrzne przed wymarznięciem, ponieważ pływają w chłodnych wodach. No i oczywiście wynosi tłuszcz na powierzchnię wody, więc jest im łatwiej wypłynąć w chwili zagrożenia, gdyby na przykład w pobliżu pojawiła się orka czy jakieś inne zagrożenie. Ale na lądzie stałym, niechby to nawet była kra, która pływa po wodzie, dla takiego lwa to będzie ląd. To wtedy to ciało się robi bardzo ciężkie, zwaliste, przysadziste. Znam historie, te dramatyczne właśnie, gdzie matce w czasie karmienia zdarzyło się tym swoim ciałem, może właśnie nawet tym ciężkim, niekoniecznie, że zwalistym, ale po ciąży tej fałdy skóry, które się jeszcze nie wciągają. Ta dodatkowa tkanka tłuszczowa, która się wytwarza właśnie po to, żeby było skąd produkować mleko i wyżywić to potomstwo, zdarzyło się niejednej kobiecie na tym świecie, niestety, i w historii, i czasem jeszcze dzisiaj się zdarza przysnąć nad takim dzieckiem i po prostu je przydusić. Czasem się zdarza, że takie dziecko umiera. Lew morski będzie rozwiązywał tą sytuację, będzie dawał informacje jako remedium w przypadku, kiedy na przykład w rodzinie nie pojawia się dziecko, pojawia się bezpłodność, a para nie wie dlaczego. Spróbujcie, może właśnie gdzieś w historii rodziny jest do odnalezienia taka historia, o jakiej opowiadam, dramatyczna i tragiczna, ale jeśli wyprowadzimy tą informację z pola, to może się okazać, że tak, zapłodnienie jest możliwe, bo oto może pojawić się nowy człowiek bez zagrożenia, że za chwilę zostanie przygnieciony. Lew morski właśnie będzie tutaj nas ratował. No ale właśnie też jest odpowiedzią na gruźlicę kości i to warto sobie tutaj zapisać. Odpowiedzią na problemy kostne i na reumatoidalne zapalenie stawów może być osioł. Ciekawa jestem, kto by na to wpadł, jak to czujecie. Osioł, który jest uparty, osioł, który jest krnąbrny, też czasem robi pochopne różne decyzje, taki właśnie, no nie powiem, że narowisty jak koń, ale wiecie, o czym mówię. Śmieszne są te nasze osiołki, ale też i czasem właśnie takie niezdecydowane, czasem nie wiedzą, co zrobić. Ten wierszyk o tym, że osiołkowi w żłobie dano, w jednym owiec, w drugim siano i oślina pośród jadła, z głodu padła, to jest wiersz, który odnosi się do tego osła naprawdę bardzo mocno. Nie przez przypadek, przecież ta symbolika jest tutaj zaczerpnięta do wiersza poety. A o czym to mówi? Właśnie o tych gestach. Jak wiemy, reumatoidalne zapalenie stawów, o czym mówiłam w webinarze o chorobach autoimmunologicznych. No niestety w tym webinarze nie opowiedziałam o wszystkich chorobach, bo nie było takiej możliwości, ale zrobimy kiedyś część drugą, natomiast o tym reumatoidalnym zapaleniu stawów owszem. No i wiemy, że to jest ta sama ocena, niskie poczucie własnej wartości w związku z wykonanym gestem, czyli oceniam siebie, osłabiam siebie po prostu za to, co zrobiłem właśnie, może za ten upór, a może za jakiś niewykonany gest. W każdym razie, jeśli gdzieś na poziomie stawów coś takiego się pojawia, postaw sobie tego osła i pogadaj z nim chwilę właśnie, gdzie, w którym momencie można zmienić decyzję, gdzie będzie taka łatwość z nadaniem tej decyzyjności. Cały czas do Was tutaj mówię o symbolice zwierząt, ale w głowie z tyłu tłuką mi się jeszcze informacje z innych dziedzin, z innych branży, które po prostu tak pięknie byłoby dołączyć, tak żeby wszystko łączyć i nie chcę narobić tutaj chaosu, ale dla tych, którzy oglądali mojego live'a nie raz zresztą na temat terapii kwiatowej doktora Bacha, no to tutaj wspaniała informacja o tym niezdecydowaniu, kiedy ktoś stoi i kisi się po prostu z tą własną decyzją. Esencja Scleranthus, czerwiec jednoroczny po polsku, to jest właśnie ta, która pomoże uwolnić ten konflikt, ten problem. Fajnie byłoby po prostu to połączyć, a więc stawiasz sobie osła, bierzesz esencję czerwca jednorocznego i czemu nie, żeby wyjść właśnie z tego konfliktu. Są to esencje właśnie ta i jeszcze inne jej podobne, które działają bardzo szybko, w ciągu kilku dni można zauważyć, że już jesteśmy mocno decyzyjni.
Przypomina mi się o tych terapiach Bacha jeszcze w momencie, w którym mówiłam tutaj o tej dominacji. Pamiętacie chwilkę wcześniej, że nie chcę się podporządkowywać. Cały czas się podporządkowuję, mam taką łatwość ulegania cudzej dominacji na moim własnym terytorium. Szef przychodzi, rzuca mi kolejny raport do zrobienia na godzinę przed wyjściem z biura, koleżanka cały czas mnie wykorzystuje, albo właśnie żona czy mąż. Tak, w momencie, w którym właśnie ktoś czułby taki problem, to esencja tysiącznika jest bardzo, bardzo dobrą do podania i też również szybko działającą. W ciągu kilku dni można zobaczyć, czy człowiek zaczynuje, co to za słowo wymyśliłam? Zaczyna odzyskiwać własną moc. Ja się zawsze śmieję przy tej esencji, że to jest jak moc tysiąca wojsk. Właśnie teraz my oto tu stajemy w swojej asertywności. A więc na różne sposoby, z wykorzystaniem różnej wiedzy możemy sobie pomagać. Gdy ktoś ma problem z kością ogonową, czasem obitą, ale czasem to są poważniejsze problemy, no już oczywiście nie wspominając, że to może być nowotwór. Pytanie, jak myślicie, ale to chyba trudna zagadka będzie. Kukułka. Kukułka przyjdzie z rozwiązaniem. Kukułka mówi o tym, wiecie, to zgodnie też z naszymi polskimi wierszykami, że można podrzucić komuś jajko. Kukułcze jajko to jest dziecko podrzucone komuś na wychowanie, a więc tak, właśnie tej historii szukamy. Jeżeli ktoś ma taką stałą tendencję do tego, żeby tą kość ogonową obijać, albo jeżeli w ogóle był bity w dzieciństwie, choć tutaj no najczęściej cierpi nie tylko sama kość ogonowa, ale w ogóle kość krzyżowa, to bardzo często szukamy historii pobicia, nawet zabicia na śmierć w wyniku pobicia, ale też właśnie często bicia, jak to się mówi, w pupę. Nie chodzi o klaps w twarz, nie chodzi o jakąś inną zniewagę, czy takie tam poszarpywanie ciałem, choć oczywiście to przemoc i jak najbardziej to eliminujemy z naszego życia, ale właśnie tu konkretnie chodzi o to miejsce. Kość krzyżowa to sakrum. To jest wszystko, co związane z naszym poświęceniem, ale też i właśnie z pogwałceniem naszej świętości. I na to też zwracamy uwagę. Kukułka, która przypomina o tym właśnie, że dziecko w rodzinie mogło być wychowane przez kogoś innego, mogło nastąpić cudzołóstwo, mogło nastąpić podrzucenie komuś dziecka, ale też ktoś mógł wykopać kogoś z gniazda i zobacz sobie, czy w momencie, kiedy nie zbiłaś kości ogonowej, nie było właśnie może takiej historii, że chciałeś kogoś wykopać ze swojego terytorium, rodzeństwo najczęściej, żeby właśnie już tutaj było lżej, łatwiej, więcej miejsca dla mnie i takie historie, bo może właśnie tak. Na co spojrzymy sobie jeszcze? Na przykład rak kości. Mówiąc bardzo, bardzo ogólnie, oczywiście wymaga wzmocnienia. Czasem jest tak, że tworzą się narośle, czasem jest tak właśnie, że następuje tworzenie guza, który będzie wzmacniał strukturę kości. Wtedy właśnie, które zwierzę będzie miało taką mocną tkankę kostną, takie narośla, takie właśnie wzmacniające się, cały czas rosnące struktury. Żółw oczywiście. Żółw i jego skorupa. Żółwie rosną przez całe życie. Te, które mają po 300 lat, wiecie, że potrafią osiągać ponad metr średnicy. Są naprawdę ogromne. Jak kto nie wiedział, to niech sobie wklepie w Google Galapagos i od razu na plaży kilka takich się pojawi. Związane to z ostracyzmem. To bardzo ciekawa historia. No ale zważywszy na to, że wszelkie choroby kośćca, szkieletu, w ogóle tkanki łączne w naszym organizmie są związane z potężnym konfliktem dewaluacji, a zwłaszcza jeśli to jest rak, a zwłaszcza jeśli to są kości. Jeszcze bardziej poważny konflikt niż w przypadku mięśni czy innych tkanek, na przykład powięziowych, to wtedy właśnie widzimy, że konflikt obniżenia własnej wartości, tej dewaluacji jest naprawdę bardzo, bardzo silny. Może żółw właśnie w tym momencie. Problemy z kolanami, artretyzm. Tu z pomocą może przyjść bardzo dużo zwierząt. Pomyśl o swoim, które Ty byś właśnie teraz wzięła sobie tutaj dla siebie, wziął. Tu na przykład podpowiedzią jest owca. Bo teraz jeszcze jedna informacja ważna, żeby zrozumieć właśnie, Magda, skąd Ty bierzesz te zwierzęta i w ogóle, ale o co tutaj chodzi? Tak, po pierwsze z różnych nauk, które odbyłam, z różnych książek, ze szkoleń, które robiłam, ze szkolenia od Gilberta Renaud, od Gerarda Atiasa. Znacie moich nauczycieli, bo często o nich mówię i jestem im zawsze bardzo, bardzo wdzięczna za to, co pokazują, ale oczywiście też
Tak jak mówię, myślimy, rozwijamy tą naukę dalej i dodajemy do niej coś od siebie. I ważna informacja, którą należy jeszcze sobie tutaj uwzględnić w jakiejś osobnej ramce na marginesie, bo nie dotyczy ona tylko teraz tematu kolan czy artretyzmu, tylko ogólna informacja jest też taka, że czasem właśnie to, co wykorzystujemy jako wiedzę informacyjną, wynika z tego, że zwierzę, które ma nam pomóc, samo bardzo często na te choroby choruje. No i to jest właśnie ten przypadek, tak? Łowiec obserwujemy właśnie te choroby, ale to z czego to wynika, jak to się mówi, z wilgoci. Te zwierzęta stoją na polach od pierwszego wypasu właśnie wczesną wiosną do późnej jesieni, jeżeli w ogóle są ściągane z pola na zimę gdzieś, bo są takie państwa, takie miejsca, w których stoją na łące, na polu przez cały rok. I tak, one są po prostu wtedy narażone, tak jak to się mówi, właśnie na tą wilgoć i tak dalej, i tak dalej. To będzie ich choroba, ale jednocześnie to będzie dla nas odpowiedź. Tam, gdzie artretyzm, tam duża wilgoć, wilgoć też wewnętrzna i zimno wewnętrzne. No, pokaż mi zwierzę, które bardziej się ogrzeje niż owca tą swoją wełenką. Dopóki nie będzie ostrzyżona, ale i nawet wtedy też jej ta wełna odrośnie, to właśnie ona ma swój sposób na to, żeby się ogrzeć. Idziemy dalej. Kręcz szyi, wróbel. Tak, nie odwróci głowy dalej, nie tak jak sowa, która ma zdolność obracania głowy wokół własnej osi o 360 stopni, naprawdę może tą głową kręcić w każdą stronę i nie wiesz, jak to się dzieje, czy czasem potrafi zrobić to tak szybko, że nie wiesz, czy to poszło w lewo, czy w prawo, ale właśnie już jest z powrotem na wprost. A wróbel nie. Wróbel tego nie zrobi, patrzymy sobie właśnie. I oczywiście znowu, no warto wiedzieć, że taki kręcz pojawia się w momencie, kiedy nie mogę się na coś obejrzeć wstecz w jedną czy w drugą stronę. Ci, co są bardziej zaawansowani w biologii totalnej, będą rozważać u praworęcznej osoby, że prawa strona męska, lewa żeńska i będzie to zgodne z prawdą. U osób leworęcznych najczęściej odwrotnie, aczkolwiek zawsze podkreślam, że warto to sprawdzić osobiście. No i w momencie, kiedy nie możesz obrócić się za siebie w prawo, szukasz historii, na którą nie możesz spojrzeć wstecz z jakąś osobą męską w roli głównej, a jeżeli w lewo z jakąś kobietą w roli głównej, a więc na kogo? Na ojca, na matkę, na partnera, na partnerkę, na szefa, na szefową, na kogo nie mogę się spojrzeć właśnie, jaka historia mnie dogania, ale właśnie ten kręcz nie pozwala się obejrzeć. Postaw sobie wtedy wróbelka. Chyba mówiłam to na poprzednim live'ie, że wróbel też uczy nas godności, uczy nas szlachetności. To jest właśnie to zwierzę, które jeszcze też, mimo właśnie tych niepozornych piórek i wzrostu, przypomina nam o tym, jak zachować własną godność, a więc też jak zachować własny szacunek dla siebie. Przy rwie kulszowej antylopa. To też bardzo ciekawe, ale też dla nas bardzo zrozumiałe. Giętkie, gibkie zwierzę, ale ono rzeczywiście musi sobie tu na tej sawannie mocno radzić. Cały czas jakieś drapieżniki, które chcą ją dopaść. Bardzo, bardzo czujna. Mocno spokrewniona z gazelą. Tutaj też o tej gazeli będzie gdzieś w międzyczasie, chyba jeszcze nie było. To są zwinne zwierzęta, wysoko skaczą, ale no właśnie kręgosłup musi być giętki. Może okazać się, że gdzieś jest jakiś sygnał, który płynie na ucisk nerwu kulszowego i wtedy właśnie jest ten prąd, który idzie po jednej czy po drugiej nodze. Właśnie tak. Wtedy pracuj z antylopą. Poproś ją o to, żeby pokazała Ci tą gibkość, pokazała Ci, jak ułożyć ten kręgosłup odpowiednio, tak żeby nie było żadnych ucisków w jedną czy w drugą stronę. Choć tak naprawdę chcę powiedzieć, że po rozmowie z pewnym wybitnym osteopatą, który jest terapeutą manualnym starej daty, zna około 40 technik manualnych, to informacja od niego, z jego doświadczenia jest taka, że to, co my bardzo często diagnozujemy jako rwa kulszowa, wcale tą rwą kulszową nie jest. Są to po prostu różnego rodzaju uciski, dyskopatie, przepukliny kręgosłupa, różnego rodzaju dysfunkcje, które sprawiają ucisk na nerwy, dające właśnie bardzo podobny ból jak przy rwie kulszowej, ale nie jest to jednak to samo. No niestety taki przeciętny człowiek tego nie rozpozna, nie rozróżni, w związku z tym możemy mieć ten problem, a zatem znowu sprawdź, czy antylopa Ci pomoże, czy czujesz, że może coś jeszcze, coś innego.
no znowu, tak trochę po kolei, trochę nie, ale jesteśmy przy kręgosłupie, więc może i czaszka, płyn mózgowo-rdzeniowy. Może gdyby ktoś właśnie odkrył, że jest problem z płynem mózgowo-rdzeniowym, a chcę Wam powiedzieć, przy każdej traumie jest, przy każdym szoku jest, zespół stresu pourazowego jest, przy bardzo wielu konfliktach i generalnie nadmiernym stresie w naszym życiu mamy zaburzoną produkcję płynu mózgowo-rdzeniowego zarówno w dzień, jak i w nocy, zaburzoną cyrkulację płynu mózgowo-rdzeniowego zarówno w dzień, jak i w nocy, zaburzony ten przepływ, o czym bardzo pięknie opowiada terapia czaszkowo-krzyżowa, którą serdecznie polecam każdemu, bo ma bardzo dużo skutków dobroczynnych dla nas w swoim działaniu. No, długo by wymieniać, naprawdę zainteresujcie się, kto jeszcze o tym nie słyszał, a kto słyszał, to może właśnie podpowiadam, żeby sobie z tego raz na jakiś czas skorzystać. Ja uwielbiam, też bardzo wyciszająca, piękna terapia. I tak, właśnie tutaj, jeżeli jest z tym problem, to pytanie o to ciśnienie płynu mózgowo-rdzeniowego, dlaczego ono jest niewyrównane, dlaczego ono jest za niskie bądź za wysokie. No oczywiście z poziomów fizycznych jest to najczęściej przesunięcie, utknięcie, jakiś rodzaj dysfunkcji kości czaszki, które nie pracują w swoim pulsie, tak jak to powinno być w tym tempie 12 razy na minutę. Dobrze chyba mówię? No, tak. Natomiast zwierzę, które w tym pomoże, to kaszalot. Może o tym ktoś pomyślał, ale może nie. Właśnie chcę tutaj podpowiedzieć, że to jest właśnie ten, który musi zejść bardzo nisko pod wodę, a więc co robi? Po prostu wyrównuje to ciśnienie we własnym organizmie, też i to w mózgu, też i to pod czaszką i właśnie też w płynie mózgowo-rdzeniowym. I musi to robić bardzo szybko, dlatego że czasem zdarzają się sytuacje, gdzie po prostu musi zejść na bardzo duże niskości w wodzie, nie wysokości, po pożywienie, żeby je dogonić właśnie. To możemy obserwować. Zresztą kaszalot to jest też to, co pomoże przy wodogłowiu. Chyba to dla nas też oczywiste, wystarczy na niego spojrzeć. Będzie po prostu odpowiedzią na ten konflikt z poziomu symboliki. Zawroty głowy. Tutaj, jeżeli rozmawiamy o zawrotach głowy, ale oczywiście wiadomo, warto zdiagnozować, warto zrozumieć przyczyny, bo bardzo wiele różnych może być powodów, dla których to się dzieje, od zaburzeń błędnika, przez problemy z muszczkiem, różnego rodzaju zaburzenia na kościach czaszki i tak dalej, bo długo by wymieniać, właśnie deregulacja nerwowa, hormonalna i no, wiele czynników, też i zatoksyczenie organizmu, zatrucie na poziomie krwi, osłabiony układ immunologiczny, no naprawdę długo by można tutaj powiedzieć. To znowu, niezależnie od tego, jaka by była ta biochemiczna czy fizjologiczna przyczyna zawrotów głowy, to my sobie możemy popatrzeć na wszelkie zwierzęta stadne, które są zawiadowane przez człowieka, które są zaganiane jako całe stado. Bardzo fajnie pisał o tym Wojtek Cejrowski, o pasterzach. Jeśli ktoś z Was oglądał serial Yellowstone, no to już tu się napatrzył w każdym odcinku do woli, jak to bydło jest zaganiane, jak kowboje z pomocą koni wykorzystywali wiedzę na temat tego, jak stado reaguje. No niesamowita wiedza. Wiemy, że lewe oko, które wyczuwa zagrożenie, to jest właśnie to, które należy wykorzystać, ujarzmiając takie stado zwierząt, a więc zagania się to stado zawsze z lewej strony na prawą. W momencie, w którym ono chce wyhamować, a jest rozpędzone, ono po prostu zaczyna zataczać krąg i po prostu w ten sposób wyhamowuje własną energię. To jest właśnie ta informacja, która mówi, że tak, mogą nastąpić zawroty głowy, bo czy jak kręcisz się w kółko, to nie masz zawrotów głowy? Otóż tak, więc spójrz na zwierzęta stadne, które są w ten sposób właśnie ujarzmiane, no i zobacz sobie, czy to nie będzie zwierzę, które Ci pomoże dać jakąś informację. Na przykład możesz spojrzeć na konie, to są właśnie te, które będą odpowiedzią dla nas. Muszę zebrać stado, muszę zagonić stado, to jest właśnie jedno zwierzę, które pomaga wtedy. Ale na przykład renifery, drugie zwierzę, które przy zawrotach głowy bardzo fajnie pracuje z nami jako zwierzę symboliczne, a one z kolei mówią, zmniejsza się moja przestrzeń życiowa. Jesteśmy ściśnięte. Wiecie, kiedy zwierzęta są rozproszone na całym dużym terenie, mają bardzo dużo przestrzeni dla siebie, dużo pożywienia, nie ma tej rywalizacji o każdą trawkę, koniczynkę czy co tam fajnego rośnie, ale w momencie, w którym są ściśnięte ze sobą razem, to wtedy tak, zaczyna się już to pojawiać jako konflikt, a więc tak, moja przestrzeń życiowa się zmniejszyła. I teraz wtedy pytanie, a dlaczego?
Czy na przykład jest tak, że miałaś swoje mieszkanie, a tu nagle dochodzi do Ciebie mąż albo żona, może właśnie mieszkałeś do tej pory sam, a może to kawalerka, miałeś wszystkie półki dla siebie, a teraz nagle musisz komuś oddać swoją półkę, swoją szafkę, w szafce na buty już wszystkie się nie mieszczą i tak dalej, i tak dalej. Tak, zmniejsza się przestrzeń życiowa, rodzi się pierwsze dziecko, dochodzi następne, kolejne i my musimy się pomieścić z tymi rzeczami, rzeczy jest coraz więcej. Tak, wtedy naprawdę może nam się po prostu kręcić w głowie i mówi się, że od przybytku głowa nie boli, ale boli. Czasem naprawdę boli. No to tutaj Marie Kondo, autorka książki o tym, jak doskonale porządkować, segregować i sprzątać nasze przestrzenie życiowe, tak żeby właśnie wszystko było na swoim miejscu i aby nie przechowywać tego, co zbędne i czego w naszym życiu za dużo. Dalej, problemy ze wzrokiem. Jeśli ktoś z Was w tej chwili ma problem ze wzrokiem i chciałby pracować ze zwierzęciem mocy, to gorąco polecam pracę z wszystkimi ptakami łownymi. Czy to będzie jastrząb, czy to będzie sokół, wiecie, ten, który ma sokoli wzrok, czy to będzie orzeł, król niebios, ten, który z wysokości widzi wszystko, co się dzieje na dole. Przecież wiecie, że z odległości kilkuset metrów te ptaki łowne, drapieżne potrafią zobaczyć jakąś małą myszkę, jakąś nornicę, która tam wychyli łepek gdzieś spod ziemi, a ten już tu z góry startuje, już jej nie daruje, już właśnie ją dorwał. Tak, trzeba mieć dobry wzrok, więc jeśli chcesz poprawić swój wzrok, wyostrzyć swój wzrok, to tak, wtedy właśnie polecam na to patrzeć na te ptaki. Znowu, no niekoniecznie wejść z nimi w kontakt osobisty, ale gdyby ktoś chciał, miał taką możliwość, to czemu nie? Natomiast wszelkie filmiki przyrodnicze czy zdjęcia, które można sobie postawić, jak najbardziej są świetnym rozwiązaniem. U sokoła jeszcze jedna informacja, on będzie pracował z ptozą. Nie wiem, czy wiecie, co to jest ptoza? To nie chodzi o to, że to ptaki, tylko akurat taka zbieżność. Ptoza jest wtedy, kiedy opada powieka. Są takie osoby, u których te powieki opadają, no i oczywiście również to jest jakieś rozwiązanie konfliktu, czyli nie chcę czegoś zobaczyć, nie mogę czegoś zobaczyć, więc sobie to zasłonię powiekami, czy chcę, czy nie chcę. Niby to oczy mam otwarte, ale tak jednak nie do końca. I tak właśnie, jeżeli jest problem z ptozą u kogoś, to sokół będzie zwierzęciem, które na to odpowiada. Bardzo fajna informacja. Ale na przykład, jeżeli ktoś ma problem z dalekowzrocznością, nadwzrocznością, czyli właśnie widzi w dal lepiej, ale na przykład zbliży nie ostro, to polecam wszystkie te zwierzęta, które mają bardzo dobry wzrok i właśnie widzą w dali. Jelenie na przykład. Jelenie będą te, które pracują z dalekowzrocznością. No i oczywiście znajdziesz więcej takich zwierząt. Jeśli czujesz, że inne jest Twoim zwierzęciem mocy, poproś je o pomoc. Postaw sobie właśnie jego symbol, a myślę, że pomoże. No, skoro była dalekowzroczność, to i krótkowzroczność, a tu z kolei koty. To też jest bardzo ciekawe, że właśnie kot będzie odpowiedzią, a już przecież pojawił nam się tutaj w kilku różnych sytuacjach, więc wygląda na to, że ten kot to całkiem dużo potrafi nam tutaj przynieść. Jeśli ktoś ma problem ze słabym wzrokiem ogólnie, cokolwiek to znaczy, bo to może być złożenie kilku różnych konfliktów, czy syndrom jakiś chorobowy, słoń. Słoń jest zwierzęciem, które ma dość słaby wzrok, a więc my integrujemy się tutaj właśnie ze słoniem, ale za to, słuchajcie, słoń ma po prostu doskonały węch i on rekompensuje sobie to, czego nie widzi, tym, co wyczuje. No i oczywiście też ma doskonałą pamięć, w związku z tym zapamiętuje te zapachy, to jest jego bardzo silna strona i gdyby ktoś chciał, to właśnie tutaj może z tym pracować. Gdyby się pojawiło zapalenie spojówek, aligatory, krokodyle, to jest właśnie to zwierzę, te zwierzęta, które są odpowiedzią. No i tutaj już jakby na logikę, nie? Leży sobie taki gdzieś nad brzegiem rzeki i cały czas ma te oczy otwarte, trochę może przesuszone, trochę właśnie na słońcu wyschnięte. Ciężko właśnie tutaj wyprodukować te łzy, krokodyle łzy i te historie. Widzicie, jak się to wszystko pięknie łączy, wiąże. Gdyby właśnie był problem z tworzeniem łez, tak jak na przykład w zespole Sjögren'a, też krokodyl aligator może być bardzo fajną odpowiedzią na to. No i ryś to jest jeszcze jedno zwierzę, które tutaj umieściłam, tak jak mówiłam, będzie miał doskonały wzrok, ale też i wspaniały zmysł obserwacja, więc on po prostu widzi świadomie, zapamiętuje te obrazy,
i namierza to, co chce zobaczyć. Więc to też coś, co można połączyć. I wiecie, taka myśl teraz właśnie, a co gdyby sobie po prostu zebrać kilka tych zwierząt, kto ma problem ze wzrokiem i po prostu postawić sobie jeden taki kolaż. Czemu nie? Poprosić te zwierzęta, żeby się dogadały między sobą, żeby jedno na drugie może nie polowało w tym momencie, ale właśnie w spójności z nami. Niech się integruje. Czujecie? Czujecie? Fajne? Słuch. Słuchajcie, kto ma problem ze słuchem, to też może znaleźć odpowiedź w świecie przyrody na taki konflikt i popracować sobie z różnymi symbolami. Na przykład przy szumach usznych. Ciekawe, czy Wam to przyjdzie do głowy, jak to macie, ale ja to powiem, będzie śmiesznie świerszcze. No, kto nie powie więcej na temat tego szumienia nam, właśnie tych cykad, tego dźwięku, który jest non-stop, taki permanentny, jak właśnie świerszcze, cykady, to jest właśnie to zwierzę, które może uzdrowić nasze szumy uszne. Możemy mu powiedzieć: hej, możesz już nie grać, po prostu stop, proszę Cię. Tak, wiem, że pięknie potrafisz to robić, ale w mojej głowie już chciałabym ciszy. To przez odwrotność, tak jak mówiłam, czasem dane zwierzę będzie podbijać wartość naszego konfliktu, ale właśnie dlatego z tym pracujemy. Czasem u niego znajdujemy rozwiązanie i dlatego z tym pracujemy. Idziemy dalej. Różnego rodzaju zaburzenia słuchu, ale też czułości słuchu, takie zdolności wychwytywania różnych dźwięków i też cichych dźwięków, albo po prostu pewnych tonacji, czy wysokości dźwięków, dlatego że wiemy, że mamy dźwięki wysokie, mamy średnie i mamy niskie, więc czasem jest tak, że ktoś w pewnym zakresie bardzo dobrze słyszy, ale na przykład w górnym czy w dolnym zakresie już właśnie nie. Więc gdyby ta czułość na dźwięki się tutaj zderegulowała i generalnie jeszcze, jeżeli by się do tego dołączył problem z utrzymaniem równowagi, to gęś. Słuchajcie, gęś będzie naprawdę fantastycznym zwierzęciem. Idzie sobie taka gąska, nie? I cały czas się zastanawiasz, przewróci się czy nie przewróci, złapie równowagę czy nie złapie. Już a propos gęgania to jakby jedno, ale właśnie tak, ma bardzo dobry słuch i to też jest bardzo ciekawa informacja. Z kolei jeśli ktoś obserwuje u siebie głuchotę albo postępującą głuchotę i głuchnięcie, to tutaj bardzo ciekawa informacja, że szczypawki, wiecie co to za zwierzątka z grupy owadów, inaczej ktoś mówi skorek, bo to w różnych regionach Polski mamy różne nazwy na to. Tak, słuchajcie, to okazuje się być zwierzę bardzo wrażliwe na wszelkie drgania różnych powierzchni. Ono prędzej wyczuje wibracje z poziomu skóry i odbierze właśnie te wibracje swoją skórą niż właśnie zmysłem słuchu. I to jest właśnie to zwierzę, które może nas uzdrowić. Słuchajcie, to jak już dochodzimy do tego, że po prostu możemy ze szczypawką pracować, to sobie myślimy: wow, nie ma zwierzęcia na tym świecie, które powstało przypadkowo i chyba nie ma takiego, z którego mocy byśmy nie mogli skorzystać. Jeżeli już naprawdę mam oglądać szczypawkę na jakimś zdjęciu albo łapać te szczypawki spod kamienia właśnie po to, żeby mnie uzdrawiały, żebym mogła skorzystać z tych informacji, to w zasadzie, czy jest cokolwiek tutaj na tej planecie, co nie jest dla nas, co nie jest właśnie po to, żebyśmy tego używali, z tego korzystali, z tych informacji. Ciekawe dla mnie bardzo. Zapalenie ucha, to też ciekawe. Koliber jest na to odpowiedzią. Ten dźwięk skrzydełek u kolibra, znamy tego ptaszka, najmniejszy ptaszek na tej planecie, przepiękny, przemierza jakieś 1000 kilometrów w ogóle bez zatrzymania się nad tym oceanem. Jakieś w ogóle totalne zjawisko, symbol słońca, symbol ognia w ogóle. No dobra, bo się rozgadam znowu tutaj za dużo, ale co u tego kolibra? Ten trzepot skrzydeł powinien być w ogóle niesłyszalny. Jeżeli jest właśnie jakieś zapalenie ucha, to my musimy pamiętać o tym, że to jest dźwięk, który nie powinien do nas dotrzeć. Ono się tworzy w fazie naprawczej choroby po uzdrowieniu jakiegoś konfliktu, że usłyszeliśmy trudne słowo, trudny dźwięk, coś do nas doszło, co nie powinno dojść, jakieś zdanie, jakieś przekleństwo, może epitet pod naszym adresem. W każdym razie właśnie coś, co nie powinno być usłyszane, było usłyszane. Koliber tak rusza tymi skrzydełkami, że jest niesłyszalny i będzie to uzdrawiał.
A więc jak mamy dzieci z zapaleniem ucha, a że często dzieciaczki mają zapalenie ucha, to ten koliberek, może nie przez przypadek, teraz taka modna biżuteria, różnego rodzaju kolczyki z koliberkami właśnie tutaj na uchu. Ciekawe. No i słuchajcie, oczywiście nie da się tutaj przy tym słuchu nie wspomnieć chociaż kilku słów na temat nietoperzy i delfinów. Te, które wysyłają ultradźwięki, które odbierają dźwięki dla nas po prostu totalnie niesłyszalne, porozumiewają się właśnie w ten sposób. W zasadzie to można powiedzieć łatwo jak kosmici, nie? I właśnie trochę tak jest. To są właśnie te, które no już można powiedzieć są wzorem tego doskonałego słuchu tutaj dla nas. Tak, zawsze możesz sobie postawić delfina. Już wiecie, kto to do Was mówi. Ja jestem delfiniara, to jest moje zwierzę mocy, to jest moje ukochane zwierzę, które ukochałam sobie od dzieciństwa i jak chcecie mi zrobić przyjemność pisząc komentarze, to wrzućcie motkę delfina, ja się zawsze ucieszę. Taką mam już do nich słabość. I właśnie tak, kiedy pytasz o delfina albo pytasz o nietoperza, bo były takie pytania tutaj w Waszych komentarzach, które czytałam właśnie przed tym live'em, to kiedy właśnie o nich myślisz, to pomyśl sobie właśnie, że one są jakby nie z tego świata, one tak jakby nawiązywały kontakt z innymi planetami, z innymi istotami, z jakimiś wyższymi wymiarami, bo to są wysokie dźwięki, właśnie tak jak mówię, aż do tego stopnia, że dla nas niesłyszalne. I to nas odnosi do takiego poczucia, które osobom z totemem nietoperza bądź delfina bardzo często towarzyszy. Nie jestem stąd, szukam swoich na innej planecie. Ja nie rozumiem tej Ziemi, nie rozumiem tej planety, ja w ogóle nie wiem, co ja tutaj robię, nie mogę się tu odnaleźć. Bardzo często temu towarzyszy zapalenie zatok, właśnie problemy z zatokami. No i właśnie to uczucie samotności, przejmujące, dojmujące, bardzo trudne czasem do przeżycia. A więc właśnie tak, jeśli to jest Twoim uczuciem i właśnie teraz płaczesz, a wierzę głęboko, że tak właśnie może być, bo bardzo często osoby, z którymi pracowałam właśnie nad tym tematem, nad taką problematyką, to są ludzie, którzy po prostu jak słyszą, to tak jakby ich coś uwalniało z tego takiego odwiecznego poczucia, które towarzyszy im całe życie, wszystko jedno, 30, 40, 60, 90 lat. Tak, to ja wreszcie zaczynam rozumieć, ja nie jestem stąd, ja swoich to nie szukam tutaj na tej ziemi, ja swoich szukam gdzie indziej. Tak, więc to jest właśnie to, co może sprawić, że głuchniemy, bo już po prostu tutaj nie mamy czego słuchać, chcemy się namierzyć po prostu tą częstotliwością odbioru naszego odbiornika czy tam nadajnika na zupełnie inne fale. Do uwolnienia konflikt samotności, to już tak mówiąc w skrócie. I słuchajcie, muszę się napić, sekundka. Bo już zaczęłam chrypieć, ale już chyba będzie lepiej. Dobra, był wzrok, był słuch, teraz idziemy w węch, ale generalnie to chyba muszę trochę poprzyspieszać. Dziękuję za delfiny, lecą tutaj do mnie, dziękuję Wam, kochani. Więc teraz węch. Zapchany nos. Znowu, czasem mamy takie problemy, czasem to jest przejściowe, ale czasem są ludzie, którzy po prostu latami mają zapchany nos i oczywiście znowu różne mogą być przyczyny, bo to mogą być po prostu dysfunkcje na poziomie tkanki kostnej, gdzie jest krzywa przegroda nosowa, gdzie są źle ułożone kości czaszki. Właśnie bardzo polecam terapię czaszkowo-krzyżową w tym przypadku, czy inne terapie, jeśli znacie właśnie, które na to pomagają, ale oczywiście to może być z poziomu różnych niestrawności, nietolerancji pokarmowych, czy nawet alergii, które doprowadzają właśnie do problemów z układem oddechowym i zapchany nos jest po prostu zwykłą konsekwencją tego, przerost śluzówki, no i tak dalej, i tak dalej. Tak, słuchajcie, ciekawe, o czym teraz myślicie, jakie zwierzę może być właśnie uzdrawiające dla nas w tym przypadku, a ja dla Was mam dromadera. Dromader, zwierzę pustynne, tak, ale właśnie ono blokuje to powietrze tym zapchanym nosem, żeby unikać konfliktu. Pustynia to nie jest miejsce, gdzie tak za bardzo możemy sobie powalczyć, bo walczyć na pustyni to zginąć. To rzeczywiście nie dość, że w walce w ogóle w przyrodzie zawsze jest tylko 50% szansy na przeżycie, bo drugie 50% ma ten po przeciwnej stronie, to jeszcze dodatkowe warunki właśnie tutaj przestrzegają. Także tak, weźmy sobie jeszcze tego dromadera tutaj za przykład. No, a z kolei właśnie kto miał doskonały węch, pamiętamy, już wcześniej o tym wspomniałam,
rekompensuje sobie tym słaby wzrok słoń. A więc jeśli ktoś ma problem z węchem, różnego rodzaju anosmia, utrata węchu, na przykład po COVID-zie i tak dalej, słonik, kochani, słonik, można pić herbatkę słoniową, ja zawsze polecam. Widzicie, tu mam taki kubeczek ze słoniem, ten słoń tutaj też mi siłą rzeczy towarzyszy. Dla mnie zawsze symbol rodzinności, bardzo dobrej pamięci, intelektu, więzów w genealogii. No, długo by tutaj rozmawiać. Ma przepiękną swoją symbolikę, ale właśnie też jeszcze też uzdrawia problemy z węchem. No i jeszcze jedno zwierzę, słuchajcie. Tu się trochę sama do siebie uśmiecham i ci, co byli na pierwszym live'ie, to już wiedzą dlaczego. A mianowicie borsuk. Ten, który wszystko czyści, ten, który nie jest w stanie znieść żadnych zanieczyszczeń, ten, którego lisy wykorzystują do tego, żeby go z tej norki wyrzucać, bo jak ma tak czyściutko, to przecież w takim razie można tutaj zająć jego miejsce, on nie chce pójdzie i sobie wyczyści jakieś inne. Borsuk również mówi o nieświeżym oddechu, nie znosi właśnie tego, co śmierdzi, co cuchnie, różnych takich zapachów i dlatego właśnie przy problemach z węchem, przy nieświeżym oddechu można sobie tego borsuka wziąć za wzór. Tutaj właśnie ciekawa jestem, czy odnaleźliście go na moim regale. W ogóle jestem ciekawa, na ile dzisiaj bawicie się tym, co tutaj dla Was przygotowałam. Idziemy dalej, słuchajcie, problemy z głosem. Oczywiście, gdyby ktoś, no bo znowu mogą być różne, mogą być problemy ze strunami głosowymi i tak dalej, no to tutaj łabędź oczywiście będzie odpowiedzią, bo ten łabędzi śpiew jest nam znany, ale generalnie ja bym się odniosła w ogóle do ptaków śpiewających. Nie wszystkie ptaki na świecie to ptaki śpiewające, bo są drapieżne, są łowne, są kury, które bardziej gdaczą, umówmy się, niż śpiewają, ale te, co pięknie śpiewają, kosy, skowronki, no dobra, nie będę wyliczać, bo przecież wiecie, ale słowiki i tak dalej, i tak dalej. Tak, to są właśnie te, które będą ćwiczyć nasz głos, będą wzmacniać nasz głos, możliwość wyrazu, komunikowania się. Gdyby to nie tylko chodziło o sam głos jako dźwięk, który się z nas wydobywa i ktoś może mieć właśnie problemy z tym głosem, ale jeszcze i o komunikację, która idzie w ślad za tym, to wtedy polecam szpaki, bardzo mocno z tym pracują, uczą nas budowania tych relacji z drugim człowiekiem i tej synchronii, którą obserwujemy wtedy, kiedy widzimy stado szpaków, jak sobie właśnie tak razem latają. One naprawdę porozumiewają się telepatycznie doskonale, tak jak ławice ryb. To jest właśnie to, co pokazuje nam komunikację bezdźwięczną. Idziemy dalej. Gdyby ktoś miał problem z zębami, ciekawa jestem, po tym wszystkim, co już powiedziałam, znajdzie się jakieś zwierzę, które będzie uzdrawiać nasze zęby, które powie nam, co zrobić, żeby nie mieć ciągłych problemów z zębami, a są tacy. Zęby, symbol agresji i generalnie do agresji w naszym życiu wykorzystywanej. Tutaj nie ma przeproś, po prostu, który ząb byś się nie wziął na tapetę, to zawsze to będzie ta informacja, tylko oczywiście może być pogłębiona i jest pewna niuansowość w zależności od tego, czy rozmawiamy o zębach siekacze, czy trzonowe, czy przedtrzonowe, czy rozmawiamy o kłach, no to wiadomo, każdy ząb będzie pełnił inną funkcję i tutaj się też będziemy przyglądać, dlaczego komuś psuje się taki czy inny i generalnie w ogóle co się z nim dzieje, no ale o tym osobny webinar, który nas czeka, jest przed nami, na pewno go zrobimy, a jeśli ktoś potrzebuje więcej wiedzy na ten temat w tym momencie, to odsyłam do książki Recall Healing Gilberta Renaud, w której tam te szczegóły są zawarte z całej wiedzy jego poprzedników i bardzo tutaj za to dziękujemy. Też jednocześnie chcę powiedzieć, co chciałam jeszcze tutaj dodać. Mignęło mi jeszcze coś, miałam jakąś informację, jak mi się przypomni, to dopowiem, no ale wracamy do symboliki zwierząt, a więc tak, te wszystkie, które będą wykorzystywać swoje zwierzęta, swoje zęby do agresji, to będą zwierzęta naszej mocy w tym przypadku, kiedy chcemy zęby wzmocnić. Więc najlepszym przykładem do pracy z zębami jest rekin, któremu te zęby, nie dość, że rośnie ich bardzo duża ilość, to jeszcze ciągle odrastają. Jest w stanie rozszarpać dowolną ofiarę na ziemi i jest największym drapieżnikiem na tej planecie. To w ogóle bez dwóch zdań. A więc tak, jeśli chcesz mieć tak mocne zęby jak rekin, bez oczywiście wszelkiej agresji, która płynie w ślad za tym, bo może niekoniecznie aż takiej potrzebujesz rekiniej, ale jednak nie, żeby tej złości nie można było wyrazić, nie, żeby nie można było zdobyć kęsa, do którego zdobycia właśnie te zęby są nam potrzebne, no to wtedy tak, praca właśnie z rekinem, choć
Przepraszam, choć oczywiście właśnie przy tym założeniu, że ten rekin nas nie zeżre, nas nie zdominuje. To jest tylko i wyłącznie tyle tej energii, tyle tej informacji, ile właśnie teraz potrzebujesz. Wieloryb, drugie morskie zwierzę, bardzo ciekawa historia, że z tymi zębami właśnie tutaj takie utożsamiane, a mianowicie dlatego, że jak patrzycie sobie na tą paszczę wieloryba, no to po prostu w te zęby to można się gapić i gapić, czy to są te fiszbiny i jest ich tam po prostu pierdylion, czy są to rzeczywiście zęby, krzywe, nie krzywe, wszystkie, nie wszystkie, różnie tam może być, no ale jest ich naprawdę dużo. To wtedy właśnie możemy sobie postawić wieloryba, żeby nam przyświecał. Ale też pamiętajcie, wieloryb ma właśnie bardzo często te zęby takie nierówne, no mówię krzywe. To jest informacja do pracy z bruksizmem. Jeśli ktoś ma to tak zwane zgrzytanie zębami albo nocne zgrzytanie zębami, co mocno powiązane z okultyzmem, ale też i z tą informacją, że czegoś nie można wyrazić w dzień, więc trzeba w nocy właśnie w taki zaoczny sposób. No to tu odsyłam do problemów z komunikacją na co dzień. To jest właśnie ta informacja, w której wieloryb będzie pomocny. Powiedzieć tak, żeby nie powiedzieć, jakiś ukryty przekaz. To jest właśnie to, z czym wieloryby tutaj pracują. I jeszcze co? Ciekawa informacja w sprawie ząbkowania. Znowu pojawia nam się słoń, a chyba to związane z kłami, jak myślicie? Gdzie zobaczymy, że te ząbki się bardziej wyżynają, jak nie w największych kłach, jakie tutaj chodzą po tej planecie. Dobrze, słuchajcie, idziemy dalej. Paznokcie. Gdyby ktoś miał problem z paznokciami, no to w świecie zwierząt, w świecie natury, przyrody będzie to miało swoje odniesienie do pazurów, jasna sprawa. To mogą być ptasie szpony, to mogą być zwierzęce pazury, to mogą być kopyta. To mogą być no właśnie różne wyrostki skórne, które tutaj zwierzęta produkują, u nas ludzi w odpowiedniku paznokci. I teraz w zależności od tego, co się z tymi paznokciami dzieje, to też sobie właśnie zwróć uwagę, czy to bardziej o szpony Ci chodzi, właśnie żeby złapać, czy to bardziej o pazury, które miałyby stać się kopytami, chodzi o Twoje stopy, żeby one właśnie stały stabilnie na ziemi. Przyjrzyj się, dlatego że albo weźmiesz sobie wtedy jakieś ptaki za wzór, do pracy z nimi i wtedy właśnie pytanie jakie, które szpony Ci najbardziej odpowiadają. Czy to na przykład się okaże, że to będzie Twój pazur niedźwiedzia, czy tak zwane psie pazury. Też przepiękny film, który Wam bardzo polecam, swoją drogą, jeśli ktoś jeszcze nie widział. Tak, właśnie niedźwiedzie, które tymi pazurami zaznaczają swój rewir, ryjąc korę na drzewach w lesie i mówiąc odtąd dotąd tutaj ja szedłem i to właśnie jest moje, to właśnie ja teraz tutaj nie wchodź mi na moje terytorium. Tak, pazury tak samo jak zęby właśnie służą do tego, żeby zaznaczać ten swój kęs, wyrywać ten kęs dla siebie i go pożerać. No ale oczywiście patrzymy też, że jest i krowa, wielbłąd, łoś, czyli te zwierzęta kopytne, które albo są parzysto-kopytne, albo nieparzysto, no to w zależności od tego jeszcze co potrzebujesz gdzieś tam dalej, uzupełnij tą wiedzę, możesz sobie wybrać właśnie, które, bo na przykład u wielbłądów, które chodzą z kroczem, jest właśnie to połączenie, wiecie, ja nie umiem tego zrobić, ale są tacy, którzy tak potrafią zrobić, wiecie o co mi chodzi? No to tak wiecie, że wygląda właśnie kopyto wielbłąda, no bo one chcą złapać równowagę w tym piasku i nie jest to łatwe. Łoś z kolei będzie łapał równowagę na bagnach. Kiedy czujesz, że w Twoim życiu jest grząsko, kiedy czujesz, że gdzieś właśnie trochę utykasz, trochę Cię jakieś bagno wciąga, trochę właśnie zaraz Cię coś pochłonie i Ty nie możesz sobie z tego wydostać, weź sobie łosia. On tak potrafi rozczapierzyć te swoje łapy, że spokojnie będzie się na tej powierzchni utrzymywał, nawet jeśli nie jest stabilna. To jest właśnie to, jak my możemy pracować ze zwierzętami. Znajdź odpowiedź na swój problem. Przejrzyj sobie katalog wszystkich zwierząt świata, wszystkich ptaków, wszystkich ssaków, wszystkich gadów, co tam sobie chcesz, ale po prostu, nawet owadów, tak? Ale weź sobie właśnie dla siebie tą informację, która będzie pomocna i wyreguluje Ci Twój osobisty deficyt na ten moment. Idziemy dalej. Nerki, słuchajcie. Duży problem z nerkami. I tu mamy kilka zwierząt, ponieważ czas bardzo leci, to ja teraz troszkę już zacznę przyspieszać, tak powyliczam, ale ponieważ poopowiadałam wcześniej, jak dochodzimy tutaj do tych powiązań i skojarzeń, to myślę, że to już będzie teraz dla Was też logiczne, a warto zapisać może właśnie gdzieś na przyszłość. Czasem też jak jesteśmy w jakimś wewnętrznym konflikcie, trzeba pamiętać, że trudno nam pewne rzeczy kojarzyć i czekamy na gotową podpowiedź,
Łatwo nam jest kojarzyć pewne rzeczy i o nich opowiadać wtedy, kiedy akurat w tym konflikcie nie jesteśmy. I to też jest naturalne. Dlatego dobrze takie notatki na przyszłość mieć. Przede wszystkim zwierzęciem, które będzie pracowało bardzo dobrze z nerkami, jest kot. No bo ten po prostu będzie cały czas zaznaczał swój rewir i wiecie, że koci mocz po prostu śmierdzi obrzydliwie, a zwierzęta po prostu będą strzykać tym moczem i obsikiwać to swoje terytorium po kropelce, jeśli nie kastrowane. To jest po prostu nie do zniesienia. Tak, absolutnie. Czy to będą problemy z kanalikami zbiorczymi nerek, czy to będzie kolka nerkowa, odmienniczkowe zapalenie nerek, w ogóle zapalenie nerek i w ogóle problemy z nerkami, problemy z moczem. Właśnie kot zawsze będzie zwierzęciem, które będzie to regulować. Tak, zdrowy kot będzie umiał oznaczać te granice. I ja właśnie tutaj serdecznie polecam wtedy pracę, czy to z żywym jakimś kotkiem, pogadaj sobie z nim, czy to właśnie złap jakiś symbol, który będzie wspierał. Co jest bardzo ciekawe, przy nerkach też możemy pracować nad niewydolnością nerek z symbolem niedźwiedzie, ale tu ja myślę, że można włączyć w to również inne zwierzęta, które zapadają w sen zimowy. To będą zwierzęta, które siłą rzeczy będą mocno powiązane z żywiołem wody, czyli właśnie porą roku zima, który jest pod kontrolą żywiołu wody w pentagramie medycyny chińskiej według filozofii tradycyjnej medycyny chińskiej, w której tutaj teraz jesteśmy. A więc tak, nerki, które są podporządkowane pod żywioł wody, właśnie one będą tutaj z tym niedźwiedziem bardzo mocno powiązane. Ale tak jak mówię, wydaje mi się, że nie tylko niedźwiedź, którego znalazłam w literaturze, i inne zwierzęta, które śpią zimą, również tutaj przy tych nerkach mogą być bardzo pomocne. Ciekawe, że też z kamicą nerkową pracuje czapla, a to z kolei dlatego, że ona jest związana bardzo mocno z takim melancholijnym usposobieniem, z różnego rodzaju żałobą. Często się wkurza, podobno jest jakimś takim ptakiem o zmiennych nastrojach. Kto miał możliwość obserwować w przyrodzie, to może to wie z doświadczenia. Ja niestety nie, uczę się tego i lubię obserwować, ale rzeczywiście tak, żebym znała aż emocjonalną stronę wszystkich naszych ptaszków, to niekoniecznie chciałabym. Tu po prostu taka czysta informacja. Czapla związana z żałobą, a już ci, co studiują biologię totalną, wiedzą, że niedokończona żałoba, niepołożony kamień nagrobny to kamica nerkowa. Bardzo często niedokończona żałoba, a więc należy zapytać, kto nie został odżałowany, czyja śmierć, czy jakiegoś dziecka, czy może nastąpiło poronienie, aborcja bądź przedwczesna śmierć kogoś, to wtedy jest do dokończenia. W tym nam pomaga czapla. Znowu, zwierzęta, które pływają w wodzie i woda jest ich naturalnym środowiskiem, to też te, które będą nam pomagały w pracy z nerkami, choćby znowu wieloryb. Tutaj możemy pracować nad infekcją nerek i układu moczowego właśnie z wielorybem. Ja myślę, że też i inne zwierzęta wodne można poprosić o pomoc i zobaczyć, jaki będzie efekt. W literaturze nie wymieniony, ale ja bym się w ogóle nie zdziwiła. Co mamy dalej? Z układem moczowym i tutaj odwrotność właśnie, zobaczcie jaka ciekawa historia, do historii, o której mówimy w środowisku wodnym, a więc pustynia i wielbłąd, który na tej pustyni musi wodę oszczędzać, który tą wodą bardzo dobrze gospodaruje. Wiemy, że zamienia ją w tłuszcz, który jest lżejszy niż woda. Z tego tłuszczu potrafi tą wodę potem odzyskiwać. Na pustyni, gdy tej wody jest za mało i bardzo jest oszczędny, jeżeli chodzi o wydalanie tej wody. Kał wydalany przez wielbłąda jest najgęstszym, najtwardszym i najbardziej suchym kałem spośród wszystkich zwierząt na świecie. A więc tak, wszelkie problemy z układem moczowym, wielbłąd również będzie tutaj odpowiedzią. I jeszcze, jeśli chodzi o problemy z nerkami, to można sobie wziąć żabę, znowu zwierzę, które dużo jest w środowisku wodnym i to słodkowodnym w tym przypadku, ale jeszcze i kozioł, to też ciekawa informacja. Tutaj głównie dlatego, że kozioł jest symbolem płodności, no a wiadomo, że płodność jest regulowana przez nerki bez dwóch zdań. Jeśli nie ma energii witalnej w nerkach, według Chińczyka w ogóle nie ma możliwości do płodności czy do dojścia do poczęcia. Także tutaj też ciekawa informacja dla tych, którzy pragną dziecka, pracują z bezpłodnością, aby nerki obu partnerów były wzmocnione, aby właśnie tutaj nie było żadnych z tym problemów. No i ten kozioł może w tym pomóc, aczkolwiek to jest takie zwierzę, które dla mnie jest dość kontrowersyjne, bo owszem, niesie bardzo silną moc, to bez dwóch zdań,
ale na przykład w sztuce, w artyzmie, w historii, w religiach różnych często jest uosobieniem diabła, przedstawiany w greckich tragediach, wszędzie tam właśnie, gdzie jest ten kozioł, to zawsze jakiś dramat, więc też sobie przyjrzyjcie się właśnie, na ile ten kozioł do Was przemówi. Znowu ten górski, ten silny, ten jak kozica skaczący po skałach, właśnie płodny, z wigorem, symbol płodności, tak, to wtedy ten niech służy nam jako symbol. No i przy okazji nerek oczywiście nadnercza, które są pod kontrolą nerek i bardzo mocno powiązane. A jak pamiętacie może z mojego podcastu z Michałem Plewniakiem, gdzie rozmawialiśmy na temat wyczerpania, cała taka nasza długa rozmowa i ten podcast jest zachowany do odsłuchania na YouTubie, na kanale Michała, do którego bardzo serdecznie zachęcam, Each One Teach One. To właśnie konflikt nadnerczy jest tak zwanym konfliktem zagubionej owcy, stąd owca będzie tutaj ten konflikt rozwiązywać. Podstawy teoretyczne tej wiedzy tłumaczę właśnie w tamtym podcaście, odsyłam. Jak były nerki, to też i serce, jest też sporo chorób serca i tutaj znowu w dużym skrócie, jeśli chodzi o zawały serca, to wszelkie zwierzęta rywalizujące w przyrodzie, te, które muszą po prostu dbać o swoje terytorium, wyznaczać te swoje granice, one tak będą właśnie tutaj narażone na utratę tego swojego terytorium albo będą narażone na czekanie, na wydłużony czas oczekiwania na odzyskanie własnego terytorium, bądź po prostu zdobycie tego, co będzie dla nich istotnym kęsem. Tutaj właśnie mam na myśli jelenie, ale też na sawannie możemy zobaczyć lwy. Dużo będzie zwierząt takich, które wchodzą ze sobą w walkę, na przykład o samicę, jelenie o łanie, czy o lwicę właśnie. Dużo takich zwierząt, w których obserwujemy zachowania, gdzie samiec zagryza młode poprzedniego samca, który zapłodnił swoje samice, ale jeśli gdzieś przepadł w nieznane albo właśnie stanął do walki i przegrał i teraz inny samiec przejmuje takie stado, to tak, to wtedy właśnie tutaj mogą pojawić się te problemy z sercem. No i na to zwracamy uwagę. Oczywiście serce i problemy z sercem to też wszystkie historie miłosne, zawód miłosny, rozczarowania miłosne, miłość niezdobyta, miłość platoniczna, miłość, która nie może się zrealizować itd., itd. Zrobimy kiedyś, słuchajcie, o tym webinar. Tutaj dzisiaj bardziej właśnie pod kątem tej symboliki, no to lwie serce, nie? I idziemy dalej. Na przykład, gdyby ktoś właśnie miał problemy seksualne. O, mam tutaj takie wypisane teraz. Kilka zwierząt, które mogą odpowiadać na różnego rodzaju problemy seksualne. Zobaczcie, koń symbolizuje kochanka. To jest taki konflikt, w którym bardzo często zdarza się tak, że inny koń kryje klacz wtedy, kiedy hodowca chce doprowadzić do połączenia i wydania potomstwa na świat przez konkretne osobniki w hodowli, to czasem zdarza się tak, że inny koń kryje klacz, a inny ją znaczy. No nie wiem, czy mam się teraz rozwodzić, ale jestem po SGGW, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, po kursie biotechnologii, ale na tym kursie biotechnologii uczono nas dużo na temat rozrodu zwierząt hodowlanych i uczyliśmy się, co to znaczy fantomy, które się wykorzystuje właśnie do rozpłodu zwierząt i jak pobierać nasienie od tych zwierząt. Takie konie czasem się po prostu oszukuje, podstawia im się albo inną klacz, a zbiera się nasienie, albo po prostu fantom i zbieramy nasienie. Kto oglądał Yellowstone, to też miał możliwość to zobaczyć. Właśnie do rękawa łapie się tą spermę po to, żeby właśnie zapłodnić klacze, które mają być rozpłodowe. No ale to właśnie nam pokazuje, hej, to miał być ktoś inny, a jest ktoś inny, tutaj mamy jakąś podstawkę, tak, to jest właśnie o kochanku, to jest ukryty kochanek, to jest właśnie... No, dużo by tutaj jeszcze opowiadać. Mam teraz mętlik w głowie, bo już mi się tutaj pojawiają symbole z tarota. Karta 17 w tarocie, gwiazda, która jest z tym mocno związana, gwiazda, która jest związana z ustami i nosem, właśnie
nosem wyczuwamy intruza, a więc kochanka, problemy z nosem, z oddechem, z zatkanym nosem, to co już gdzieś tam wcześniej o tym wielbłądzie wspominałam, czy dromaderze właśnie na pustyni, ale tu właśnie przy tym koniu tak samo mogłabym o tym powiedzieć. No i kochani, o tej symbolice kart i o tym, jak te same rzeczy, o których ja dzisiaj tutaj mówię z poziomu symboliki zwierząt, to co mogłabym opowiedzieć, jak rozwiązywać konflikty z poziomu terapii kwiatowej Bacha, albo z poziomu Hidden Mind, albo z poziomu jeszcze innych metod, to samo mogę opowiedzieć właśnie o systemie wiedzowym, jakim jest tarot, biotarot, którego tak nazywam, którego można wykorzystać tutaj za kabalistami właśnie w połączeniu z wiedzą z biologii totalnej, co mnie osobiście zachwyca, co uwielbiam i z czego już bardzo niedługo poprowadzę kurs. Ja ten kurs zapowiadam już chyba od 2 lat i na Waszą prośbę, tak szczerze mówiąc, bo bardzo długo się opierałam i nie chciałam tego robić w formie online, tylko właśnie wydawało mi się, że forma stacjonarna będzie najlepszą możliwą formą do tego. No to właśnie okazuje się, że jest już czas i tak, zdecydowałam się, trwają nagrania. Za chwilkę Was zaproszę, ten kurs będzie gotowy, ukaże się już tak niebawem, że się zdziwicie, jak to już. Szykujcie się. Kto jest zainteresowany, naprawdę zapraszam bardzo gorąco. Będę właśnie wszystkie te rzeczy pokazywać i tłumaczyć, jak to jest syntetyzowane w tej pięknej wiedzy na tym świecie. Dalej, przy problemach seksualnych może nam pomóc również sowa. Sowa mówi dużo o samotności, sowa mówi o ukrytych tajemnicach w nocy, o tym, co dopiero odsłania się nocą, a więc też duża melancholia, pustka wewnętrzna, ta cisza nocna. I teraz pytanie, co ona oznacza, jaką frustrację seksualną, jakie tematy, które są tutaj nierozwiązane. Też jeśli właśnie masz problemy tej natury seksualnej, sowa może być Twoim pomocnikiem. Ale też na przykład gazela, co jest tutaj ciekawe. Tu z kolei stawiamy sobie gazelę przy problemach z erekcją, przedwczesnym wytryskiem i tego typu problemami. Więc właśnie znowu będzie odpowiednik biologiczny tego typu problemów, a więc właśnie nie mam prawa do płodności, nie mam prawa do prokreacji, nie czuję się samcem alfa na danym terytorium, ktoś inny jest alfa, ktoś inny dominuje, albo w ogóle ja się czuję bardziej samicą alfa przy swojej partnerce, która weszła w rolę alfa i stąd w ogóle takie problemy, ale też i oczywiście różne problemy najczęściej z ojcem czy innym męskim odpowiednikiem na swoim własnym terytorium i stąd właśnie te zaburzenia, o których tutaj rozmawiamy. To tyle dla mężczyzn z podpowiedzią, co należy rozwiązać, żeby rzeczywiście z tego konfliktu wyjść, a gazela tutaj przy okazji może trochę pomóc. Jelenie, które jak pamiętacie może z webinaru o skórze, bardzo nam pomagają w regulacji trądziku, ale że trądzik również ma podłoże natury seksualnej, bo o to się chcemy komuś podobać, zdobyć partnerkę czy partnera seksualnego na swoje życie i zwalczyć rywala i to właśnie dlatego się to pojawia. Więcej tłumaczę w webinarze o skórze, zapraszam bardzo gorąco. Trochę też opowiadam o tym w podcaście, który ukazał się na kanale Estgen, do którego też serdecznie zalecam, bo na YouTubie ostatnio patrzyłam, że ma kilkadziesiąt tysięcy wyświetleń to nagranie, więc też miło mi ogromnie, że cieszę się takim powodzeniem. Tak i jak najbardziej warto też mieć świadomość, że trądzik to nie przypadek, kara boska, tylko po prostu odpowiedź na nasz konflikt i to w dodatku konflikt natury seksualnej. Kozica górska dokładnie to samo, bo ona przy rogach, trochę innych niż jelenia, ale jednak również będzie tworzyć ten łój, te feromony, którymi będzie zaznaczać swoje terytorium. To jest właśnie odpowiednik tego rozwiązania. Ciekawe, włosy, słuchajcie. Mamy dużo problemów z włosami. O włosach też jest webinar, gdyby ktoś chciał posłuchać. Tam tłumaczę biologiczne podstawy, ale gdyby ktoś ze zwierzętami chciał pracować, to zobaczcie. Gdyby ktoś na przykład miał te włosy bardzo osłabione, mniej tych włosów, a chciałby gęste, no to lew i ta lwia grzywa, o której rozmawialiśmy, która zawsze pokazuje witalność, moc zwierzęcia. I wiecie, jak lew ma słabą grzywę, taki jest wyleniały, to wiemy, że albo jest chory, albo stary. On już nie będzie tym królem dżungli, on już na pewno został zdominowany przez jakiegoś młodszego, który przyszedł jako jego następca. A więc jeśli mamy te problemy, to zadajemy sobie właśnie pytanie, gdzie straciłem swoją moc, swoją pozycję w świecie, czy to właśnie starość, czy choroba, co to spowodowało.
Jeśli ktoś obserwuje u siebie silne wypadanie włosów, to tutaj zaznaczam konflikt lisicy. Opowiadam o tym też w tym webinarze bardzo dokładnie. Tutaj tylko króciutko. Lisica, kiedy czeka na swoje młode, wyrywa sobie włosy, sierść z ciała po to, żeby umościć gniazdo dla swoich młodych, właśnie po to, żeby je tutaj przywitać swoim zapachem, tym ciepełkiem, tą gładkim futerkiem, właśnie tak one będą czuły się tutaj bezpiecznie w swojej norce. Ale wypadanie włosów nasze na co dzień po prostu mówi tak, jesteś właśnie w konflikcie oznakowywania terytorium, tylko dlaczego włosami, a nie świadomością, nie? Ciekawe bardzo, że przy przerzedzonych włosach, takich rzadkich włosach, pomocnikiem w pracy może być skarabeusz. A to dlatego, że to jest żuczek, który ma bardzo dużo szczecinek na swoich odnóżach. Takie gęste te włoski jak rzadko które zwierzątko, taka ilość włosków na danym milimetrze kwadratowym i stąd właśnie możemy prosić go tutaj o to wzbogacenie cebulek włosowych, ilości tych włosów u nas na naszym centymetrze kwadratowym. To jest symbol, wiecie, to jest w ogóle symbol mocy w starożytnym Egipcie i tak dalej, skarabeusze, symbol ognia, symbol słońca, symbol Boga Ra i tak dalej, symbol obfitości, wigoru, bardzo piękny w ogóle, więc też może właśnie ktoś wybierze zamiast lwa czy lisa. A przy łysieniu warto jeszcze zaobserwować jedną istotę, a mianowicie hienę. I powiem Wam, to było dla mnie zaskakujące, jak się szykowałam do tego webinaru, że hiena w ogóle może być jakimś zwierzęciem mocy. Trochę ją jednak zdeprecjonowałam, sorry, nie bardzo lubiane przeze mnie zwierzę, ale myślę, że przez wielu z nas. Jednak zobaczcie, jaka jest mądrość w tym, żeby nie wytwarzać włosów na pyszczku czy na głowie w momencie, w którym cały ten łeb wkłada się w ciało padliny. Gdyby było tam dużo sierści, dużo włosów, one byłyby posklejane, zasłaniałyby widok, zasłaniałyby oczy, zasłaniałyby nos, po prostu ta posklejana krwią sierść, ona naprawdę byłaby po prostu zagrożeniem. Kiedy głowa jest łysa, można spokojnie weżreć się w tą padlinę, a więc właśnie tutaj też informacja, gdzie ktoś łysieje, może sobie zadać to pytanie, jakie ślady po śmierci należy usunąć. Padlinożercy to są zwierzęta, które usuwają wszelkie ślady po śmierci, a więc tak, owszem, zwierzę padło, ale kiedy je zjemy, to po prostu nie zostanie żaden ślad. Więc czyja śmierć jest właśnie teraz już do wymazania z pamięci, albo do zapomnienia, albo po prostu do wyeliminowania z konfliktu. Jakkolwiek do tego podejdziemy, w czym jesteś właśnie i dlaczego to łysienie to pokazuje. Dobrze. Jeśli włosy to jest skóra, a w skórze już też wcześniej wspomniałam, tutaj różne problemy, które mogą nam się pojawić. Egzema, łuszczyca. To jest kilka zwierząt, które z tym bardzo ładnie pracują. Na przykład kameleon, który zmienia skórę, rozmawialiśmy o tym już dzisiaj. Tutaj też przy tym kameleonie pojawia się wtedy pytanie o tożsamość. No bo kim jesteś, jak tak co chwilę zmieniasz kolor, zmieniasz front i opcję polityczną, wiecie. O tożsamości jest przepiękny webinar, bardzo długi, tożsamość w świetle biologii totalnej, do którego gorąco zachęcam i tutaj można połączyć sobie interesy, zwłaszcza jeśli ktoś ma problem ze skórą. W przypadku łuszczycy i egzemy również delfin będzie odpowiedzią. No i tutaj takie krótkie nawiązanie, bardzo ciekawe z mojej osobistej historii, bo jak wspomniałam wcześniej, kocham te delfiny od samego początku, odkąd pamiętam. A moja mama miała łuszczycę całe życie. Jako młoda dziewczyna zachorowała, co przecież ma swoje podstawy, wiecie, o podwójnej rozłące i tak dalej, i tak dalej. To rzeczywiście jest jej historia, którą znamy. No a ja właśnie, która ukochałam te delfiny, tak jakby one niosły mi rozwiązanie tego konfliktu, to dla mnie naprawdę niezwykłe. Ale dlaczego właśnie delfin zestawiony z łuszczycą, z tą egzemą? Dlatego, że on jest w wodzie, on szybko pływa, on musi mieć gładziusieńką skórę. On ma po prostu taką budowę skóry, z czego korzystają różni nasi inżynierzy, technolodzy, tworząc wszelkie powłoki właśnie do swoich pojazdów czy maszyn, nie wiem, latających, jeżdżących i tak dalej, aby właśnie można było jeszcze bardziej przyspieszyć. Tak ergonomiczny układ tych komórek, że pozwala na szybki ruch w wodzie, do przodu. Więc żadne łuski, żadne łuszczenie się, żadne wypryski, żadne egzemy, żadne takie rzeczy, po prostu delfin będzie to uzdrawiał. Dalej. Ropnie na plecach, trądzik, takie właśnie różne łuszczące się historie, ropucha, niby taka okropna, ale teraz przyjdzie nam z pomocą, bo wiecie, tam właśnie na grzbiecie
ma swoje jaja, ma swoje młode i ta ropucha, ona niesie też odpowiedź na taki konflikt, kiedy matka nie może nosić dziecka na plecach i musi to zrobić ojciec. Te żaby się zamieniają po prostu tymi jajami, no to już tak trochę jest, wiecie, jeden skoczył na drugiego, dorobili się trzeciego, każdy to na pewno widział, ale właśnie w momencie, kiedy ktoś ma takie wypryski, szczególnie na plecach, ta ropucha przyjdzie z pomocą. Jeśli są problemy z przebarwieniami, to zwierzęta cętkowane, te, które mają właśnie zmienne ubarwienie, lampart, bardzo dobra odpowiedź na taki problem. Z kolei jeśli ktoś ma problem z pęcherzami, poparzenia na skórze, to salamandra i te zwierzęta, które wygrzewają się na słońcu, które po prostu wylegują się na bardzo gorącym słońcu, na kamieniach, po prostu w wysokim upale 50-60, one są tam w stanie wytrzymać, to wtedy jest odpowiedź na to, co dzieje się z naszą skórą. Bielactwo. I tutaj bardzo ciekawe, bo znowu hiena nam się pojawia jako ta, która chce się wybielić. To nie ja, nie? Nic tutaj takiego nie zrobiłam, mnie tu w ogóle nie było. To jest jedno zwierzę, które na to odpowiada, ale drugie bardzo ciekawe, że osa. Osa również pracuje z bielactwem. No, informacja jest jeszcze taka, że zwłaszcza wtedy, kiedy jest to połączone z trądem, to powiem Wam, to ja w Polsce nie znam takiego przypadku, to nie jest nasza choroba, ale być może w innych częściach świata tak, dlatego właśnie uniwersalna informacja jest. No oczywiście to jest wspomnienie gwałtu, molestowania seksualnego, problemów z dziewictwem itd., itd. Należy tutaj troszeczkę skierować swoją uwagę w takim przypadku. Ja przy pracy ze skórą zwróciłabym jeszcze uwagę na różne zwierzęta z grupy węży i żmij, te, które tworzą wylinki, te, które się wyślizgują ze swojej skóry w czasie wzrostu, aby właśnie zmienić skórę na lepszą, na nowszą, na ładniejszą i zostawiają za sobą starą wylinkę. To wtedy tak, to jeszcze uważam, że to jest bardzo piękne zwierzę mocy, z którym można pracować. Zresztą tutaj wszelkie węże, wszelkie żmije to jest również królestwo gadzie, które bardzo pięknie pracuje z naszą seksualnością, więc można połączyć sobie jedno z drugim. Teraz jeszcze tutaj mam wypisane zaparcia, problemy z zatrzymywaniem wody w organizmie, no to wielbłąd, to już o tym rozmawialiśmy, ten suchy kał, pamiętamy, ale oczywiście też dlaczego chcę zachować resztki wody w swoim organizmie, bo chcę po prostu zachować resztkę miłości mojej mamy, już po prostu ile się by tylko dało, to do ostatniej kropelki po prostu to, ile mi ta mama dała, za dużo nie dała, malutko dała, to chociaż to sobie zatrzymam, nie? Dalej, przy zaparciach weźmy sobie też ptaki za pomocników, dlatego że jak zauważyliście, ptaki po prostu robią gdzie popadnie. One nie mają problemu z zaparciami. Tą samą dziurką wychodzi jajko, co i guano, co jest bez sensu i uważam, że to się Panu Bogu nie udało, ale to jest moja osobista opinia i nie zamierzam się tutaj ani sprzeczać, ani wchodzić w jakieś dyskusje. Każdy ma prawo myśleć sobie na ten temat, co uważa. Ja po prostu lubię wiedzieć, kiedy defekuję, a ptaki nie zawsze wiedzą, kiedy to robią. Wręcz bym powiedziała, że często nie wiedzą i uprzejmie informuję je o tym, kiedy siedzą na moim balkonie, że mogłyby się dowiedzieć, ale nie zawsze słuchają. Anyway, na konflikt z zaparciami będą bardzo dobrą odpowiedzią. Tu pewne rzeczy mogą się bardzo fajnie uregulować. No i co? Jeszcze lis, tak? Ten, co właśnie walczy z borsukiem, nie z bobrem. Ten, który właśnie przyjdzie, narobi przed jamą borsuka po to, żeby ten, który jest czyściutki, nie znosi wszelkich zapachów, właśnie uciekł sobie stamtąd, a lisek z dużą łatwością po prostu potrafi zostawić swój kał razem ze swoim zapachem gdzie indziej. Nie ma jakby z tym problemu. I teraz wyobraźcie sobie lisa, który by miał zaparcia. No nie ma w ogóle takiej opcji. A więc właśnie mamy tutaj lisa, który z łatwością się wypróżnia, kiedy tego potrzebuje. Masz problem z zaparciami, postaw sobie lisa. I teraz tu zostawiam zagadkę. Zresztą tak jak tych zagadek jest bardzo dużo, już chciałabym powiedzieć po tym live'ie, zbliżamy się do końca, choć jeszcze tutaj kilka informacji cały czas przed nami. A co gdyby była biegunka? Pomyśl sobie teraz w ramach ćwiczeń po prostu, a jakie zwierzę weźmiesz, jakie zwierzę mocy właśnie po to, żeby z tym popracować. Może chcesz napisać w komentarzach, ja się mogę do tego później odnieść. Czemu nie? Bawmy się, uczmy się od siebie nawzajem. Słuchajcie, uczulenie na laktozę, na mleko to oczywiście jest praca z wszelkimi zwierzętami, trudny ten polski język,
które dają nam mleko, które warunkuje nasze życie, przeżycie oseskom, wszystkim noworodkom i wszystkim maluchom, a więc oczywiście krowa, koza, ale zobaczcie, lew morski, bardzo tłuste mleko, bardzo wydajne, w ogóle często poddawane badaniom, to też bardzo ciekawe. Foki, wszystkie kotowate, oczywiście. I słuchajcie, kangurzyca, nie? Mama kangurzyca, to młode, jak tylko chce się nasycić, to wskakuje do mamy, do tej kieszeni, jeszcze tam sobie trochę pociąga, possie. To są właśnie te symbole, które wstawiamy właśnie po to, żeby uzdrowić tą naszą alergię na mleko, czy właśnie na laktozę. To warto podpowiadam. A jeszcze jedno zwierzę, które tutaj może być totemem mocy, to dziobak. Słuchajcie, dziobak, zwierzę bardzo dziwne, z pogranicza ptaków i ssaków. W ogóle nie wiadomo, skąd to się tutaj wzięło, bo nie pasuje tutaj zoologom do żadnej gałęzi. Tak, dziobak, zwierzę z Australii, nie ma sutków, ale jednak ma gruczoły mlekowe, które są ukryte w skórze, są po prostu rozsiane po całej skórze brzucha, a młode po prostu to mleko spija z brzucha matki. Bardzo piękne zwierzę do pracy z różnymi symbolami, bo zobaczcie, ile tutaj rzeczy można poruszyć, chociażby wszystko, co związane z nowotworem piersi, również co z gruczolakorakiem i tak dalej, i tak dalej. Weźcie sobie to po prostu też pod rozwagę. Dużo można by tu dodać. No i co? Jak mamy na przykład problemy z tarczycą przy niedoczynności, wszystkie te zwierzęta powolne, tak, tutaj one będą o tym opowiadać, a więc żółw, a więc ślimak, a więc leniwiec, wiadomo, to są właśnie te rzeczy, które weźmiemy, ale oczywiście jeżeli jest nadczynność, to wszystkie te szybkie też możemy oczywiście pracować na sposób odwrotny. Jeśli ktoś czuje, że w jego życiu jest za szybko, a chce zwolnić, niech postawi sobie właśnie tutaj tego misia koalę, tak? Właśnie, który no, nieśpiesznie porusza się przez całe swoje życie, też nie za daleko bym powiedziała. I odwrotnie. Myślę, że można pracować z biologią na różne sposoby i właśnie do tego bardzo gorąco zachęcam. Sprawdzajcie, co będzie skuteczne. Tutaj cały czas chodzi nam o największą możliwą skuteczność. Jeszcze słuchajcie, problemy z pisaniem. Też chcę pokazać, że nie tylko chodzi o to, co się dzieje z naszym ciałem, ale możemy mieć problemy i innej natury. Gdyby na przykład nasze dzieci miały jakiś problem, gdybyśmy my czuli jakiś problem, słuchajcie, jest parę zwierząt, które też z tym pracują. Chrypie już. Przepraszam za chrypkę. Słuchajcie, mamy tak, pająka, który jest bardzo ważnym zwierzęciem mocy, no w mitologii, dobra, dużo można by o tym znowu tutaj dodać. Plecie nić, tak, ta nić Ariadny, to jest właśnie informacja, kiedy pojawia Ci się pająk w życiu, to jest informacja, napisz książkę, spisz te myśli na kartkę, które masz w głowie, jest ich bardzo dużo, może chcesz napisać jakiś artykuł na bloga albo e-booka, chociaż nie wiem, pamiętnik, zapisz sobie jakieś ważne zdanie, zapisz, to ma być po prostu pisane, a wyraź na piśmie to, co w Tobie, a nie tylko aby to było w głowie czy wyrażone słowem. To mówi do Ciebie pająk, ale jednocześnie właśnie, kiedy zbliżasz się do napisania swojej książki, jakiegoś dzieła, pracy magisterskiej i tak Ci to nie idzie i w ogóle tak nie bardzo wiesz, jak się zabrać, ciężko Ci to idzie, weź sobie pająka. On pomaga pisać, bo on plecie tą nić, wiecie, no to wygląda jak pismo. Dalej, takim pierwszym symbolem pisma w ogóle tutaj na tej planecie jest byk. Więcej o tym opowiem na kursie Biotarota, już bardzo, bardzo niedługo. Może być ogromne zdziwienie, ale jak to w skrócie mówiąc, chodzi o to, że to jest zwierzę, które było wykorzystywane na roli. Ono, robiło tą orkę na ugorze, orkę na roli. I okazuje się, że te wzory, które pisało właśnie po polu, były pierwszym pismem człowieka. To były znaki, które były zostawiane. Od tego byka, który szedł na roli, powstała pierwsza litera alfabetu hebrajskiego, która zresztą jest później pierwszą literą alfabetu greckiego i naszego alfabetu, który my wykorzystujemy. Litera Alef w kabale, alfa w greckim, a u nas to jest litera, która, zobaczcie, jeśli weźmiemy sobie głowę byka i te dwa rogi jako właśnie tą literę A odwróconą do góry nogami, to jest powiązanie z kosmosem, w ogóle energia kosmiczna, która w ten sposób tutaj do nas na Ziemię spływa i odwrócimy to do góry nogami, będziemy mieli nasze A. Będę o tym opowiadać więcej na kursie, tak jak mówię, zachęcam, jeśli Was ta symbolika interesuje, tak, ale właśnie
Jeśli chcesz z pismem pracować, to ten byk również może być Twoim totemem. Popatrzcie sobie na wikingów. To nie jest przypadkowe, co oni tam mieli na tych hełmach. Dalej. Zwierzęciem, które związane jest z pismem, będzie też ośmiornica, która produkuje atrament, a przecież wykorzystujemy atrament do pisania i pierwszy atrament na świecie pochodził właśnie z sepi. No i oczywiście wszelkie ptasie pióra, którymi pisano na początku, a więc gęsie pióro najczęściej, ale może też i innych ptaków. To są właśnie te, które będą nam rozwiązywać wszelkie problemy z pismem, z pisaniem itd. Możemy mieć jeszcze inne problemy. Zaraz zobaczę tutaj, co mam jeszcze wypisane. Przy nadwadze i otyłości możemy zwracać, ale wiecie co, tutaj jest bardzo dużo do powiedzenia. Ja tylko oprócz takich oczywistości, jak te właśnie takie duże zwierzęta otyłe, które gromadzą dużo tej tkanki tłuszczowej, pytanie dlaczego, a więc przede wszystkim ssaki morskie, ale też i mamy naziemne różne, weźcie je sobie właśnie tutaj pod uwagę, to jeszcze bym chciała zwrócić uwagę na pszczoły i na mrówki, co jest bardzo nietypowe i komu rzadko może to przyjść do głowy, ale jednak to są te, które swoje młode żywią miodem, żywią tym cukrem, tą słodyczą życia. Kiedy my pracujemy z nadwagą, pracujemy bardzo często ze złą gospodarką węglowodanową i właśnie z tą potrzebą, łaknieniem pochwał, tej słodyczy w naszym życiu, z trudnością z odstawieniem słodyczy itd., a cukier nas przecież trzyma przy życiu, więc cała gospodarka trzustki, wszystko co związane z cukrzycą itd., to gromadzenie zapasów, no bardzo duży temat. Podejdziemy do tego też bardzo solidnie w kolejnym moim kursie, gdzieś planowanym na wiosnę przyszłego roku, o otyłości. Ja wtedy będę się rozwijać więcej na ten temat. Ciekawe, że symbolem, który może nam pomóc tu w pracy z otyłością, jest również orzeł, a to ten, co tak dużo może unieść, tą wielką wagę, którą może dźwignąć. Bardzo ciekawa postać, która nam się tutaj pojawia do pracy, więc wybierz sobie, który totem do Ciebie przemawia najbardziej. W przypadku bezpłodności, znowu kilka zwierząt, które podpowiadam. Oczywiście bardzo oczywiste wszystkie zwierzęta, które są symbolem płodności. Królik, kogut, bażant, żaba, ropucha oczywiście, bocian, który przynosi dzieci, jaskółka, która zwiastuje wiosnę i nowe narodzenie, odrodzenie, a więc jak najbardziej. Natomiast ciekawe jest jeszcze muł. Słuchajcie, muł, zwierzę, które jest sztuczną krzyżówką, pochodzi od konia i osła. To wiemy, ale to działa tylko w jedną stronę, a mianowicie kiedy matką dla muła jest klacz, a ojcem ogier osła, nie odwrotnie. Były robione próby, ale nie rodzą się z tego płodne zwierzęta, znaczy w ogóle nie rodzą się z tego zwierzęta, a muły, które się rodzą w ogóle z takiej krzyżówki i tak są niepłodne i tak, więc właśnie tutaj też możemy z tym pracować. Przy mule jest ten konflikt matki, która utraciła szlachectwo, bo zobaczcie, ona nie była zapłodniona przez konia, tylko przez osła. Więc tak jakby jakiś mezalians, tak jakby właśnie utracona jakaś godność. Zwróćcie sobie uwagę, też ten muł będzie takie rzeczy symbolizował. No i oczywiście mówię o podwójnej tożsamości, bo pochodzimy tutaj z dwóch różnych gatunków, więc teraz kto jest kim, z czym się utożsamiać, z czymś nie. Jedziemy dalej, słuchajcie. W przypadku problemów z domem, znowu problemy różnej natury, które możemy mieć. Postaw sobie zwierzę, które nigdy nie ma problemu z domem. Postaw sobie żółwia, który nosi swój dom nad głową. Postaw sobie ślimaka, który ma swoją skorupkę. To jest właśnie to, co naprawdę może uzdrowić Twój wewnętrzny konflikt. Jakikolwiek on by nie był, mówię ogólnie. Jeśli jesteś teraz w okresie transformacji, jakiejś zmiany ogromnej w swoim życiu, to możesz postawić sobie zwierzę, które to bardzo mocno symbolizuje. Oczywiście każde zwierzę się rozwija, ma swój okres narodzenia, ma swój okres wzrostu i potem skłania się ku śmierci. A więc teraz właśnie zwierzę, które pomoże w okresie zmiany. Każdy z nas czasem przebywa w takim momencie życia. Najpiękniej pokaże to motyl.
ma te swoje 4 fazy, warto się zainteresować jakie i właśnie określić, czy jestem na etapie jaja, czy jestem już w kokonie, czy jestem na etapie gąsienicy, czy właśnie już może rozwijam skrzydła jako ten motyl. Ważki, również symbole transformacji, ale oczywiście też i węże, tak jak mówiłam, które zrzucają swoją wylinkę i zawsze moment, kiedy znajdziesz wylinkę węża, no dla niektórych szczęśliwy moment, tak, ale to jest zawsze dla Ciebie informacja, że jesteś właśnie w okresie jakiejś zmiany. Zwróć uwagę na to, co Ci się zmienia w tym momencie, co się transformuje. A może zobaczysz kokon wiszący gdzieś na drzewie. A może czujesz się właśnie w utknięciu w jakimś kokonie, chcesz się rozwinąć, postaw sobie motyla i wiesz, że on też powstał z takiego kokonu. Tak właśnie z tym pracujemy. Kochani, ja myślę, że dojechaliśmy tutaj do końca. Z tej nowej karty będzie maleńka dogryweczka, ale bardzo się cieszę, że jest. I oczywiście można powiedzieć, że to tak naprawdę to dopiero początek. W zasadzie to się dopiero rozkręcam. Bardzo chętnie dołożyłabym tutaj jeszcze więcej informacji, ale nie męczmy się już do późnego wieczora dziś, tylko zostawmy sobie to na następny raz. Jeżeli będą takie głosy, że chcecie jeszcze więcej na temat symboliki zwierząt, to ja deklaruję, że czemu nie, bardzo chętnie przygotuję się i to zrobimy. Widzę tutaj pytanie, a jeż, akurat ktoś tutaj wrzucił, akurat mi się pojawiło. No, jeż odpowiada na akantocytozę. Akantocytoza, trudna nazwa, to jest taka choroba krwi, która sprawia, że nasze krwinki zmieniają kształty. Mówimy o krwinkach czerwonych, chyba dobrze pamiętam. Z pamięci to Wam teraz mówię. Sprawdźcie to bardzo proszę. W każdym razie chodzi o to, że one zaczynają tworzyć takie wypustki, jak właśnie kolce jeża. One się robią takie ostre. To jest defekt genetyczny i to jest odpowiedź na to, kto jest taki ostry dla Ciebie w rodzinie, przed kim się musisz chronić, od kogo się musisz odpychać w rodzinie. Krwinki czerwone, w ogóle krew zawsze będzie symbolizować klan rodzinny, nasz ród, więzy rodzinne, no więzy krwi, no już po prostu bardziej się tego wyrazić nie da. I teraz właśnie o to jesteś w konflikcie, w którym te więzy krwi nie mogą być utrzymane mocno, tylko właśnie muszą być odpychane od siebie. A więc kto jest tym ostrym takim dla Ciebie, gdzie są te kolce? Sprawdź sobie tego intruza w rodzinie, sprawdź sobie właśnie tego który tutaj no, nie sprzyja. To jest właśnie o jeżu. Dobra, słuchajcie, tak jak mówię, tych zwierząt to nam jeszcze zostało tutaj parę tysięcy, a w tym czasie, kiedy my tu sobie rozważamy, to zoolodzy odkrywają kolejne gatunki, więc praca jest chyba nieskończona. Na zakończenie tylko chciałabym Wam powiedzieć od siebie jeszcze jedną taką refleksję, a więc zostawiam Was z pomysłem na pracę własną pod tytułem kiedy masz jakiś konflikt, problem, pomyśl, wyobraź sobie, poczuj, sprawdź, jakie zwierzę będzie dla Ciebie na to odpowiedzią, ale jednocześnie właśnie też chcę powiedzieć, że obserwuję u ludzi takie bajkowe podejście do tematu, takie bajkowe rozumienie tego, że wszystko to, co dajemy, to tak właśnie wraca do nas. Nie wiem, czy macie też tak, może mieliście tak, to pewnie jest jakimś etapem naszego rozwoju, świadomości czy dojrzałości osobistej i emocjonalnej jednocześnie, pewnie tak. Ale pamiętam siebie właśnie z tego okresu, kiedy czytałam różne baśnie, bajki o tym, że jak szła Dorotka, wpadła do studni i tam najpierw wcześniej komuś pomogła i wierzbie podwiązała gałązkę, a potem pomogła mrówkom czy tam pszczółkom, to potem jak wpadła do tej studni, to ją stamtąd wyciągnęły, a na gałęzi mogła się oprzeć albo stworzyło jej schronienie i była tam sobie jeszcze jarzębinka, też pamiętacie? Była taka piękna baśń. I wiele można właśnie jeszcze tutaj takich historii przytaczać, gdzie właśnie uczono nas, pokazywano nam właśnie, że jeśli my oddajemy światu, jeśli my zadbamy o ten świat, jeśli my zauważymy potrzebę tego zwierzęcia, które właśnie, nawet tej muchy, która siedzi na szybie i czekasz, ją po prostu wypuścisz, bo ona, jeśli nie, to z odwodnienia po prostu padnie i nie wyleci przez to okno, bo szyby w świecie zwierząt nie ma i ona nie rozumie, co się tutaj dzieje, więc my to wymyśliliśmy jako ludzie i mamy wziąć za to odpowiedzialność i pomóc jej po prostu przez to przejść. Jeśli właśnie rozumiesz, że to jest trochę tak, że owszem, dasz coś zwierzęciu, to teraz ono, kiedy masz problem, ma Ci pomóc w taki bajkowy, mityczny sposób, to może się okazać, że to do Ciebie nie przyjdzie.
My właśnie nie z tej strony mamy czekać na pomoc, że masz teraz problem ze skórą, z egzemą, to wskocz do wody i delfin Cię uzdrowi, bo właśnie on w jakiś magiczny, psiejsko-czarodziejski sposób to sprawi. Nie tego mamy oczekiwać, nie tego mamy wyczekiwać. To, co my mamy naprawdę zrozumieć w naszej głębokiej duchowej świadomości, to, że wszystko jest w nas. I ta informacja, która jest w zwierzęciu, które akurat do nas przyjdzie, które akurat stawiamy sobie za wzór na dany moment, które akurat przywołujemy do siebie, to jest po prostu to, co jest odzwierciedleniem tego, co i tak w nas już jest, tylko w nieuświadomieniu, tylko w jakimś ukryciu. A zwierzę przywołujesz do siebie po to, żeby zarezonowało. I tak, jeśli tak nakarmisz te zwierzęta, te ptaki zimą na swoim balkonie, czy pomożesz jakiemuś zbłąkanemu zwierzęciu w lesie, to oczywiście pomożesz mu. Przy okazji ono też skorzysta, ale tak naprawdę to, co dostajesz dla siebie, to uruchamiasz swoje własne siły witalne, uruchamiasz ten rezonans, ten biorezonans, chcę powiedzieć, w sobie, aby ta informacja, która w Tobie już jest, mogła zacząć drgać, mogła wyjść na światło dzienne, mogła Cię po prostu uzdrowić. Więc to chyba tak mamy to rozumieć, że kiedy karmimy ptaki na balkonie, to karmimy siebie. I tego Wam życzę. To z tą myślą, z tą refleksją chcę Was zostawić, aby wyjść właśnie z tego oczekiwania, że ktoś ma przyjść, ktoś nas zbawić, że pomoc przychodzi z zewnątrz. Nie, to są wszystko symbole, to jest metafora, bo nikt tej Dorotki tak naprawdę z tej studni tam nie wyłowił, żadna mrówka ani pszczółka, czy wierzbowa gałąź. To w niej była ta moc. My mamy zrozumieć tylko, jak to uruchamiać. A jest możliwe, kochani. Teraz się uśmiecham, teraz w tej refleksji, teraz w tej radości, że piękny kolejny live za nami. Za chwilkę go tutaj zarchiwizuję, aby można było do tego jeszcze wrócić sobie w przyszłości i zapraszam inne osoby do obejrzenia. W przyszłości te live'y wylądują na moim kanale na YouTubie, tak jak opowiadałam, że bardzo mi zależy i to się zadzieje już, słuchajcie, też niebawem. No i jeszcze raz przypominam, że przed nami kilka przecudownych wydarzeń i kto będzie ze mną w kontakcie, będzie poinformowany na czas. Teraz się będzie bardzo dużo działo. Ja czuję, że mam bardzo płodny okres zawodowy w swoim życiu i pierwszy na tapetę wskoczy Biotarot, a więc rozważania na temat symboliki w naszym świecie, ciąg dalszy. A jak będzie wolna chwilka, to pojawię się tutaj znowu z kolejnym tematem na live'ie. Może właśnie byśmy zajrzeli do świętej geometrii w połączeniu z biologią totalną, coś, co już też kiedyś wspominałam, że bardzo chętnie dla Was przeprowadzę, co czeka w kolejce. Może to będzie właśnie następny temat. Zobaczymy. To może będzie dla Was niespodzianka. Bądźmy po prostu w kontakcie, zachęcam. Za dziś dziękuję za Waszą piękną obecność. Nadal 500 osób na sali, to po prostu cudowne. Fajnie byłoby się z Wami zobaczyć na żywo. Może kiedyś będzie też taka możliwość. Pozdrawiam ciepło, dobrego wieczoru, z miłością i światłem.